Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 23 listopada 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny odcinek Nordistriget and Life. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich widzów, witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich przyjaciół, zaangażowane osoby w funkcjonowanie naszego projektu, które już w 4. sezonie obecnie się znajduje. Ponad 3,5 roku naszej działalności, drodzy Państwo, przynosi ogromnie mnóstwo radości, mnóstwo ciekawych projektów, mnóstwo wyjazdów, mnóstwo aktywności. Jeszcze kilka dni temu byliśmy z Państwem w Polsce, zarówno na konferencji w Czeladzi, potem wspólne szkolenie we Wrocławiu, spotkania bardzo na żywo z widzami i słuchaczami, by przybić nordiskową piątkę, a gdzieś po drodze jeszcze odcinek o gorylach, a dzisiaj kolejne spotkanie, kolejne wydarzenie w Entelife, z czego się, drodzy Państwo, niezmiernie cieszę. Żadne wydarzenie, żadna nasza aktywność nie mogłaby się udać, nie mogłaby mieć jakiegoś przynajmniej skromnego powodzenia, gdyby nasi partnerzy, gdyby nie osoby, które dzięki swojej życzliwości, które dzięki swojemu zaangażowaniu wspierają nas bardzo. Wszystkim bardzo serdecznie Państwu dziękuję, wszystkim profilom, wszystkim kolegom, koleżankom, którzy są z nami, którzy dokładają wszelkiego starania do tego, żebyśmy, drodzy Państwo, mogli przekazywać dla Was ciekawy content, ciekawe wydarzenia, ciekawe kwestie związane z funkcjonowaniem medycyny ratunkowej, z funkcjonowaniem ratownictwa medycznego, z funkcjonowaniem tak zwanego systemu, który, jak się okazuje, nie jest wcale zamkniętym tworem, do którego nikt nie ma wstępu, tylko jest to przede wszystkim grupa ludzi, która tworzy ten system. Więc bardzo często, kiedy spotykamy się na różnego rodzaju wydarzeniach, właśnie przy okazji takiego, jak miało ostatnio miejsce w Czeladzi, to często Państwo mówicie o tym systemie, że ten system nie pozwala na pewne rzeczy, że ten system powoduje pewne perturbacje. Zachęcam Państwa do tego, żebyśmy może zmieniali sposób myślenia na ten system, bo za systemem stoją ludzie, to ludzie budują ten system, więc dzisiaj w szczególnym dniu, przy szczególnym wieczorze, kiedy będziemy rozmawiać o kolejnym bardzo ciekawym gościu, jego poczynaniach w świecie medycyny ratunkowej, w świecie medycyny tak naprawdę przedszpitalnej. Jest mi bardzo miło do tego Państwa namówić i oczywiście zaprosić. Serdecznie dziękuję. Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Ratunkowa w Roztoce, Ratownik na Wyspach, Lukas Felczer. Serdecznie dzięki, że jest z nami również paramedyk Polan Ratownictwo, jest Marek Maślanka, są również przyjaciele z Elamed Group Media, którzy wspierają również dzisiaj nas, ale nie tylko, bo jak się okazuje, książka, o której dzisiaj porozmawiamy, gość, z którym dzisiaj porozmawiamy, jest między innymi takim przykładem, że no właśnie, Ela Media Group wspiera nie tylko ratowników medycznych, ale jak się za chwilkę również ukaże, wielu innych wspaniałych ludzi. Drodzy Państwo, dzisiejszym gościem będzie Tomasz Zaborowski, ratownik medyczny, wykładowca akademicki, instruktor oraz egzaminator kursów z zakresu medycznych czynności ratunkowych, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz samej pierwszej pomocy. Tomasz Zaborowski od 2011 roku związany jest z systemem polskiego państwowego ratownictwa medycznego. Autor oraz współautor wielu artykułów branżowych, publikacji naukowych z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej oraz medycyny stanów nagłych. Pomysłodawca oraz prelegent autorskiego kursu pod tytułem Drożność dróg oddechowych i podstawy wentylacji pacjenta. Pan Tomasz Zaborowski był również uczestnikiem oraz sędzią zawodów mistrzostw w ratownictwie medycznym o szczeblu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Jak dowiadujemy się z bio naszego zaproszonego gościa, prywatnie miłośnik akwarystyki morskiej, co się zaraz przekonamy, oraz sportu, głównie biegania na dystanse maratońskie, uczestnik projektu Abbott World Marathon Majors, którym z pewnością coś nasz dzisiejszy gość opowie. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać naszego gościa, ale zanim kliknę odpowiednią ikonę, zanim przywitam Państwa, to pozwólcie, że posłużę się przedmową, która jest właśnie na okład w tej książce, o której mowa. Lekarz nie jest ratownikiem medycznym, pielęgniarka nie jest fizjoterapeutą, a ten nie jest technikiem, radiologiem i tak dalej. Każdy pełni określoną istotną funkcję i dopiero wspólne działanie pozwala
przynieść pełną korzyść dla zdrowia i kondycji psychofizycznej poszkodowanego. Począwszy od pomocy udzielonej przez świadka zdarzenia, poprzez kontynuację na etapie udzielania medycznych czynności ratunkowych przez jednostkę systemu PRM, a kończąc na przekazaniu i stabilizacji parametrów w ramach SOR czy Izby Przyjęć oraz długoterminowym leczeniu na oddziałach szpitalnych, gdzie kluczową rolę odgrywają również technicy, fizjoterapeuci, salowe, sanitariusze, kucharki i pozostały szereg istotnych, a często pomijanych w publikacjach i codziennym życiu ludzi. W tym miejscu chciałem wszystkim Państwu i każdemu z osobna podziękować za Państwa rolę i codzienne poświęcenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Drodzy Państwo, takimi słowami witam bardzo serdecznie naszego gościa Tomasza Zaborowskiego. Dobry wieczór, Tomasz. Jak nas widać, jak nas słychać? Tomasz, nie słyszymy Cię, jest mikrofon wyłączony, bardzo bym Cię prosił. No i teraz powinno być zdecydowanie lepiej. Teraz jest zdecydowanie lepiej, więc powtórz to jeszcze raz. Czy nas słychać dobrze? Mam nadzieję, że jest ok. Więc nie ma problemu. Dobry wieczór, Jacku, i dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznych gości, uczestników relacji. Słychać Cię bardzo dobrze, a zacząłem też od słów dobry wieczór, bo chciałbym się powiedzieć dzień dobry. No niestety taką aurę i porę roku mamy, że za oknem już ciemno, więc dobry wieczór. Raz jeszcze wszystkim serdecznie i witam Was wszystkich serdecznie. Kłaniamy się nisko wszystkim widzom, słuchaczom, jak zwykle. Bardzo Was serdecznie prosimy o to, żebyśmy wspólnie nakarmili algorytm facebookowy, dodając do miejsca, gdzie nas dzisiaj słuchacie i oglądacie, #NTLive. Drodzy Państwo, ja przywitałem Państwa słowami, które Tomasz napisał w przedmowie. Już dawno nie przeczytałem w publikacji, w książce fachowej, mniej lub bardziej, słów przede wszystkim skierowanych do wszystkich medyków, którzy ratują ludzkie zdrowie i życie. Trudno było dodać, pewnie nie da się wszystkich za każdym razem przytoczyć, ale wymieniłeś tu kilka zasadniczych zawodów medycznych i pomocniczych, za co jestem Tobie bardzo wdzięczny i naprawdę wzbudziło to mnie wielki podziw i wielki szacunek. Bardzo Ci za to dziękuję. Jacku, w ogóle ja w tym momencie, jak zapowiadałeś moją osobę i wybrałeś konkretnie ten fragment książki, to nie tyle, że byłem zaskoczony, ale to ja Tobie bardzo dziękuję, bo mamy całą audycję na temat też tej publikacji, ale nie ukrywam, że te słowa, które właśnie przytoczyłeś, były jednymi paradoksalnie z najważniejszych w tej książce, ponieważ też zgłębiając się gdzieś w różnego rodzaju literaturę, czy to branżową, czy jakiekolwiek inne publikacje, bardzo rzadko, nawet wymieniając od końca, kucharzy, sanitariuszy, no generalnie o tych ludziach się nie wspomina, a jest to no nie mniej ważny element w całości tego całego łańcucha opieki nad pacjentem. No nie tylko nasze czynności, nie tylko zawód lekarski, nie tylko zawód i ta opieka przedszpitalna, ale również ten szereg tych takich mróweczek, które dopiero w całości razem, jeżeli działają i tworzą jedno środowisko, no to wpływają również na ten efekt terapeutyczny, który jest no niezmiernie ważny. My generalnie w opiece przedszpitalnej widzimy tylko to, co dzieje się od momentu czasu przyjazdu, kiedy w zasadzie te niebieskie sygnały gasną, sygnał dźwiękowy się wyłącza i zaczynamy udzielać tych medycznych czynności ratunkowych, zaopatrujemy tego pacjenta, dostarczamy, stabilizujemy go i przekazujemy personelowi na izbie przyjęć czy na SOR-ze. No niemniej jednak ten feedback dalszy, no o czym myślę, że też powiemy, nie funkcjonuje tak, jak też bym chciał, na czym ubolewam. No niemniej jednak później dopiero taką tytaniczną pracę rozpoczynają ci ludzie no i nieśmiało powiem, że równie ważną, no niemniej rolę mają w tym procesie terapeutycznym naszego poszkodowanego, od opieki psychologicznej, tego wsparcia, łącznie po panie kucharki, które gdzieś tam zostały wspomniane i osoby, których notabene również, myślę, nie wymieniłem, ale tym fragmentem, raz jeszcze kończąc takie moje wstępne expose, bardzo mi zaimponowałeś, Jacku, i to ja Tobie dziękuję, że konkretnie ten fragment tej publikacji przytoczyłeś, bo raz jeszcze powtórzę, był on dla mnie niezmiernie ważny, pisząc w ogóle tą przedmowę w tej publikacji. Ustalmy, że nie było to z Tobą ustalone, ustalmy, że nie mieliśmy takiego zamysłu. Tak było. Drodzy Państwo, już w tym momencie pojawiły się pierwsze osoby, pierwsi widzowie, słuchacze, którzy są z nami. Ja jestem niezmiernie zawsze dumny i zadowolony, że są z nami osoby, które są na stałe, które są z nami regularnie. Wpisujecie Państwo w swoich kalendarzach
albo na karteluszce gdzieś przyklejonej NT Live, audycja z kolejną osobą. To jest niesamowite i o takich właśnie komentarzach słyszałem, będąc niedawno w Polsce, kiedy podchodzicie Państwo, kiedy się tak naprawdę fajnie witacie i to jest bardzo miłe, ale też chciałbym jeszcze raz podziękować naszym partnerom. Krzysiu Kotliński jest dzisiaj z nami, jest również w mojej ocenie bardzo ważna osoba, Czakmet, który jest dzisiaj też, bo o nim opowiemy w 2-3 zdaniach o tych osobach, które są tutaj. W związku z tym bardzo, bardzo się cieszymy. Jest z nami również Tomasz Modrzewski, który jeszcze kilkanaście dni temu był naszym gościem, gdzie rozmawialiśmy o telefonie zaufania dla dzieci, który dedykowany jest w szczególnych trudnych sytuacjach. Piszcie do nas, gdzie jesteście dzisiaj, skąd nas słuchacie, gdzie nas oglądacie. Bardzo chciałbym, drodzy Państwo, przywitać całą redakcję na Ratunek, z którą dzisiaj jesteśmy w szczególny sposób związani. Dzisiaj odcinek przy współpracy właśnie z tym bardzo wyjątkowym magazynem, który od wielu, wielu lat jest już na polskim rynku. Jak już wspomniałem, Elamed Media Group to wydawnictwo, które jest z nami od wielu lat i co ciekawe, nie specjalizuje się tylko i wyłącznie w projektach medycznych, bo jak się okazuje, wchodząc na stronę internetową, drodzy Państwo, mamy tam nie tylko o samym szeroko pojętym zdrowiu, ale mamy też o weterynarii, mamy też o technologiach, mamy o budownictwie i o bezpieczeństwie, czyli ktoś by mógł powiedział, no troszkę daleko to jabłko od ratowniczej jabłoni padło, no ale jak się okazuje dzisiaj, no wcale nie aż tak bardzo, bo Tomek Zaborowski jest przykładem na to, że można współpracować również z takim miejscem, z takim wydawnictwem i tutaj chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wydawnictwo, panią prezes, panią Karolinę, panią Kingę, z którymi miałem przyjemność się spotkać, porozmawiać, ustalić zasady naszej współpracy. Jest to dla mnie ogromnym wyróżnieniem, że nasze logo, nasza reklama mogła się pojawić w gazecie na Ratunek i bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj Panie z nami. Może Tomek też coś doda, bo wiem, że mocno z sobą współpracujecie. Tak, tak. Do tej pory ja cały czas miałem w ogóle wrażenie przez ten okres naszej takiej ścisłej współpracy nad tą publikacją, ponieważ jeszcze w dniu dzisiejszym odbyłem też rozmowę między innymi z panią Karoliną. No to śmialiśmy się, że generalnie 9-miesięczna taka nasza współpraca jak przy dobrej ciąży, także generalnie można też tak powiedzieć kolokwialnie, że spłodziliśmy te nasze dziecko wspólnie, także moja żona słucha za drzwiami, a myślę, że małżonek, partner pani Karoliny nie będzie nam miał nic za złego, bo to takie dziecko bez rączek i nóżek, także myślę, że będzie okej. Odważne stwierdzenia z tą 9-miesięczną ciążą, szczególnie, że twoja małżonka słucha nas w pokoju obok. Jak ma małżonka na imię? Agnieszka. Pani Agnieszko, bardzo serdecznie Panią pozdrawiam i proszę napisać w komentarzu, jak nas słychać i jak nas widać. Drodzy Państwo, Tomasz Zaborowski to nie tylko Tomasz Zaborowski, ale śląski sanitariusz, który już chyba, popraw mnie, od ilu lat? 6, 7 prowadzisz profil? Wiesz co, profil może troszkę krócej, natomiast generalnie moja geneza rozpoczęła się gdzieś tam od platformy YouTube i troszkę innego kontentu, natomiast idea później śląskiego sanitariusza, z czego się zrodziła, myślę, że też powiemy, bo to też miało związek z jedną czynnością w moim życiu, a w zasadzie z jedną sytuacją, od której rozpoczęła się ta cała historia śląskiego sanitariusza. Ale pozwolisz, że zanim się to dokona, bo to jest bardzo ważny wątek, bo nic się w życiu, drodzy Państwo, nie dzieje bez przyczyny, gdyby nie to. I za każdym razem podkreślam, wcale się nie cieszę z tego, że wybuchła pandemia, wcale się nie cieszę z tego, że tak wiele osób, tak wielu naszych pacjentów odeszło i tak wielu medyków musiało też umrzeć, ale między innymi w pandemii powstało NT Live, w pandemii powstało wiele ciekawych, świetnych rozwiązań. Pandemia to było wielkim sprawdzianem dla tak zwanego systemu i też dla nas, które pokazało, co musimy poprawić, co zmienić, a czego kategorycznie nie wolno nam wykonywać. Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich z Państwa, którzy jesteście tutaj z nami. Odbiór jest na 5, cudownie, fantastycznie. Takiego odbioru się dzisiaj mamy zamiar spodziewać przez cały okres naszego wydarzenia. Drodzy Państwo, ta książka, i muszę się Państwu pochwalić, już pokazywałem to chwilę temu na Instagramie z pięknym podpisem, oryginalnym od autora.
za wsparcie, dziękuję, z ratowniczym pozdrowieniem, bardzo często się Tomasz tak podpisuje, wędruje do naszej biblioteczki, ale ta książka jest bardzo często w moim plecaku, jak idę na dyżur, tak więc chciałbym, żebyś miał świadomość, że ona wędruje po tych naszych żółtych karetkach. Dzisiaj też byłem na dyżurze, widziałeś, miałem ją przy sobie, tak więc bardzo dziękuję, że jest, ale żebyśmy dokonali wszelkich takich formalności, może nie umówionych, może nie podpisanych jakąś wielką umową, ale przede wszystkim ukłonić się do wszystkich naszych partnerów wydania, no to opowiedz, kto jest partnerem, bo jest na pewno na początku firma Drager, kolejna firma to Novamed.pl. Tak jest. Novamed mamy oczywiście, jeżeli chodzi o partnerów wydania, to też tutaj chylę czoła na ręce Karoliny, która też tytaniczną pracę i w pozyskiwaniu zarówno kwestii takiej partnerskiej, sponsorskiej, no i troszkę tych firm udało się gdzieś tam, żeby no, to dziecko, jak to nazwaliśmy, się już ukazało, pozyskać. Jak wymieniłeś, Jacku, firmę Drager, firmę Novamed.pl, Rescue Line i Sumi, to są firmy, które widnieją jako partnerzy wydania. O patronacie medialnym również możemy wspomnieć, kilka ładnych logotypów, między innymi Entelife po samym środku. Czakmet, Grzesiu, tak, przeczytałem komentarz twój, no na te Podkarpacie to ja się tam wybieram cały czas do was, także troszkę sprzętu jeszcze mi wpadnie i poćwiczymy, porobimy coś fajnego. Droga ratownika, Paramedic Poland, Krzysztof, bardzo dziękuję, oczywiście gdzieś feedback ci dałem, te strzykaweczki z tym AGQ-Field do pomiaru ciśnienia w mankietach doszły, będą używane również. No i Kuba, ratownictwo medyczne łączy nas wspólna pasja, jeżeli chodzi o patronat merytoryczny. Mnie też niezmiernie cieszą, no oczywiście poza tymi instytucjami, osobami, firmami, bo za każdym tym logotypem oczywiście kryje się żywy człowiek. Cieszy niezmiernie również, że udało się dla tej skromnej publikacji uzyskać tutaj również rekomendację konsultanta krajowego z dziedziny medycyny ratunkowej, profesora Ładnego, z czego jestem osobiście nieskromnie dumny. No i jeżeli chodzi o patronat merytoryczny, no to Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, no i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. To też dwie takie firmy, które objęły tutaj patronatem merytorycznym. To publikację za co również każdemu osobno i każdemu jestem wdzięczny, że ich logotypy pojawiły się i przyozdobiły tutaj tylną stronę tej publikacji. Bo widzisz, Tomasz, jak się okazuje, że te logotypy nie mają tylko ubarwić tylnej części książki, ale one podkreślają, kto wszedł z wami w współpracę, kto zdecydował się na to, żebyście mogli wydać fantastyczną książkę, która była też oceniona merytorycznie. To nie jest tak, że ktoś sobie przyklepał jakiś stempel swój i powiedział, dobra, następny, tylko jednak pochylił się nad tym i powiedział, tak, ta publikacja, ta książka, ten artykuł, bo wspomnieliśmy wcześniej, takie artykuły też wcześniej popełniałeś, zasługuje na to, żeby się pod tym podpisać. Myślę, że to jest bardzo ważne dla autora, prawda? Tak, oczywiście, no, tym bardziej, że recenzentem w ogóle i osobą, z którą bardzo blisko też współpracowałem, no był lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tomek Sikora, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny i za tą konstruktywną krytykę, której no na szczęście myślę aż tak dużo nie było, za tych kilka jak gdyby wymiany też doświadczeń, spostrzeżeń zarówno ze swojej płaszczyzny i tej na niebie, i tej na ziemi, więc no taki efekt, 230 parę stron wspólnych działań. Fantastycznie, drodzy Państwo, jest nas 90 osób na Facebooku, około 20 na YouTubie. Jeżeli uznacie za słuszne, zapraszam, taki na dole poniżej okienka jest ikona udostępnij. Jeżeli macie ochotę właśnie w przestrzeni Waszych mediów społecznościowych... Krewetka wyszła, to dla niej też warto. A, krewetka. Ty poczekaj, dawaj krewetkę, będziemy ją dzisiaj tutaj ogarniać na kolację. Pozdrawiamy wszystkich Państwa. Jeżeli macie ochotę, drodzy Państwo, poza konkursem, który jest przygotowany przy współpracy właśnie z Naratunek, z Element Media Group, bo będzie konkurs i będą do wygrania książki, to oczywiście rozpisujemy konkurs na najładniejsze akwarium. Po prawej stronie Państwa słonowodne, cudowne, z pięknymi rybkami, koralami i krewetkami, a po lewej stronie piękne, wspaniałe, cudowne, najładniejsze na świecie, najbardziej rozpoznawalne w ratowniczym świecie, akwarium z neonkami, głupikami i krewetkami też, ale z słodkowodnymi. Tak więc kto jest za, kto jest przeciw, proszę napisać w komentarzach. Ale no właśnie, wspomniałeś wcześniej o pani Karolinie, ja wspomnę o pani Kindze, bo pani Kinga uwielbia magazyn
akcji. Pani Karolina tutaj dowodzi tym całym działem. Powiedz mi proszę, jak to się w ogóle stało, że pomyślałeś sobie, no dobra, napiszę książkę. Zanim będziemy rozmawiać tutaj o samym wydawnictwie, ale że napiszę książkę, czy pomyślałeś o tym, że ta książka jest potrzebna jako ratownik medyczny, czy jako wykładowca akademicki? Czy może jako instruktor? Bo tu bym potrzebował czegoś więcej się od ciebie dowiedzieć. Wiesz co, taka w ogóle geneza powstania tej książki jest o tyle ciekawa, że w zamyśle nie było to docelowym moim elementem do osiągnięcia. Wspomniałeś tam troszkę wcześniej w swoich wypowiedziach. Rozpocząłem w zasadzie publikację tematyki związanych z drożnością dróg oddechowych od serii bodajże 5 czy 6 artykułów, notabene w naratunku. No i gdzieś powstała idea, że posiadam tam troszkę tego materiału, bo o czasie, który poświęciliśmy też na książkę, myślę, że też dzisiaj będziemy wspominać, bo dosyć długo to trwało, te 9 miesięcy ciążowe to nie była jedyna praca, jedyny mój wkład, który został w nią włożony, bo trwało to zdecydowanie dłużej. Natomiast przy okazji powstawania tej serii artykułów na temat drożności dróg oddechowych powstała taka idea, też podzieliłem się jeszcze z ówczesną wtedy redaktor naczelną, takim spostrzeżeniem, że tych materiałów w sumie to ja mam dużo, mogę was zalać, jeżeli chodzi o tą tematykę, ale nie chcieliśmy tego przedstawić na kilkunastu pozycjach samego czasopisma, no i powstała taka idea, żeby w zasadzie wszystko zebrać do takiej zwięzłej, ładnej kupy, przyozdobić to zdjęciami, o czym też myślę, że powiemy, bo to jest też dla mnie ważny punkt i integralna część tej publikacji, która też notabene była jednym z ważniejszych punktów, żeby ta publikacja się ukazała. Natomiast ta tematyka drożności dróg oddechowych gdzieś tam mi leżała, no, o tych spostrzeżeniach i dlaczego w zasadzie taka moja działka zainteresowania. Mamy tutaj znakomitych przedstawicieli, czy to elektrokardiografii, ultrasonografii. No a skąd się te drogi oddechowe wzięły, to myślę, że jeszcze nie raz będzie wspomniane w trakcie tej audycji. W każdym razie seria artykułów, która okazała się na łamach czasopisma Na Ratunek, była takim prekursorem w zasadzie do tego, żeby zebrać to ładnie w taką jedną zwięzłą formę, no i wydać w postaci publikacji książkowej. No ale to nie było też tak trochę podyktowane takim może podejściem trochę biznesowo-marketingowym, że uznałeś, no dobra, skoro tyle się udało zrobić, no to zrobimy to na zasadzie chwyt marketingowy, no bo na przykład nie ma takiej publikacji bardzo podobnej w przestrzeni polskiej, bo kiedy wejdziemy, drodzy Państwo, do tej książki, to znajdziemy tam zarówno pisiemnictwo i polskojęzyczne, i anglojęzyczne, więc tych publikacji stosunkowo jest dużo dostępnych. Posługiwałeś się również plikami, linkami, pewnie w internetach jest tego mnóstwo, no to coś musiało jednak zdecydować, że ta książka powstała. Czy to było jednak ocenione, że są pewne braki na polskim rynku, czy jednak to było tego tak dużo, że trzeba było to wszystko skompresować i wydać poprzez taką małą książkę? To mnie interesuje. Znaczy wiesz, tematyka drożności dróg oddechowych, no szczerze powiem, jeżeli chodzi o taki nasz ratowniczy świat, a w zasadzie mogę tutaj bazować tylko na własnych spostrzeżeniach, tak jak notabene ładnie, za co dziękuję, mnie przedstawiłeś, zarówno w trakcie zajęć z pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, no i medycznych czynności ratunkowych, no zobaczyłem, że te nasze ratownicze abecadło, rozpoczynające się notabene od literki A, paradoksalnie kuleje. Potrafimy kardiowertować, potrafimy defibrylować, ogarniamy ALS-a w 2-3 osoby, co również jest przedmiotem bardzo ładnej gdzieś tam i burzliwej niejednokrotnie dyskusji, czy się da, czy się nie da, a ta drożność dróg oddechowych tak trochę po macoszemu była gdzieś tam traktowana i widziałem, że notabene najważniejszy punkt tego ratowniczego abecadła gdzieś tam kuleje. Jeżeli chodzi o polskie publikacje, których jest bardzo dużo, tak jak wspomniałeś, tych linków notabene bardzo dużo nie ma, bo można było zapchać 200 stron samą bibliografią, natomiast nie na tym to też polegało, ale moim takim zaleceniem było założeniem było zebrać to wszystko, co jest aktualne na chwilę obecną. To, o czym też wspomniałeś, jeżeli chodzi o inne publikacje, ukazały się w ostatnim czasie bardzo, bardzo fajne, między innymi Tomka Ilczaka, który gościł, na którego notabene też w bibliografii mam wymienionego, na którego publikacjach bazowałem. Natomiast tego, czego mi bardziej brakowało, drążąc tą swoją taką tylko i działkę, że wszędzie, w każdą publikację, w którą wejdziemy, która jest takim, można powiedzieć, zlepkiem wszystkiego, no to ta drożność dróg oddechowych zajmuje kilkanaście stron. Wiadomo, że tam są gdzieś tam wyszczególnione te ważne aspekty, natomiast zauważyłem, że samej stricte publikacji dotyczącej samych drożności dróg oddechowych na polskim rynku nie ma. Jest jedna taka książka
anglojęzyczna, przetłumaczona na język polski, pod tytułem te elementy też udrażniania dróg oddechowych, gdzieś tam je w biblioteczce swojej mam, ze zdjęciami i właśnie to był też taki prekursor do tego, żeby odświeżyć to, uaktualnić o aktualne zdjęcia, które obecnie obowiązują, no, złączyć to jeszcze z ryzami prawnymi i wszystkim, co jest aktualne, co możemy podbić pieczątką z datą i z chwilą obecną. Natomiast no 230 stron, tak notabene jak w recenzji Tomek Sikora napisał, no można powiedzieć, że o drożności dróg oddechowych wiemy wszystko i zostało powiedziane wszystko. Jak tu można napisać coś o zwykłym kawałku plastiku, czy jak się z Tomkiem śmiałem, polichlorkiem w winylu, jeżeli chodzi o gdzieś tam rurki intubacyjne, czy rurki nosowo-gardłowe, etc. No okazuje się, że można pozbierać różnego rodzaju case'y i ciekawostki, bo jeżeli zagłębimy się w jakąkolwiek literaturę dotyczącą chociażby rurek ustno-gardłowych czy masek krtaniowych, to moim takim celem i myślę, że parę takich case'ików i smaczków jak gdyby jest tam powpisywanych w poszczególne podrozdziały i to jak gdyby przemawiało, żeby w zasadzie zebrać wszystko, co jest aktualne na chwilę obecną, a już wiem, że może być książka notabene nieaktualna, zresztą z tym się też wstrzymywaliśmy ze względu na ruchy w ustawie i prawodawstwie polskim i ustawie o zawodzie ratownika medycznego, która notabene miała poszerzyć nasze kompetencje, a do tego nie doszło i tutaj też się wstrzymaliśmy chwilkę z tą publikacją, żeby w chwili wydania książki nie była już nieaktualna. Na chwilę obecną niestety, albo stety, o tym też może podyskutujemy, pewne umiejętności, które miały rozszerzyć kompetencje ratownika medycznego, nie weszły w spis medycznych czynności ratunkowych, które ratownik medyczny może samodzielnie wykonywać, no więc na moment obecny książka jest aktualną pozycją. Czy wiesz, takie mam przekonanie, Tomasz, że im szybciej ta książka się zestarzeje z punktu widzenia nowości i tego wszystkiego, za czym pędzimy i do czego powinniśmy dążyć, do tego doskonalenia naszego fachu, to będzie dobrze. Czym szybciej to ona wyjdzie z obiegu, bo coś pojawi się nowego, to będzie fajnie. Tu widz, słuchacz, słuchaczka napisała, niestety kuleje wiele rzeczy, starajmy się to zmienić, wszyscy. Drogi widzu, drogi słuchaczu, słuchaczko, w NT Live staramy się, wszyscy wiemy, gdzie są bolączki, wszyscy wiemy, gdzie są problemy, ale właśnie jedną z naszych takich ambicji jest o tym, żebyśmy mówili, do czego chcemy dążyć, jakie standardy chcemy wprowadzać i żebyśmy nie nazywali systemu bezdusznym kamieniem, ale takim bardzo elastycznym tworem, który my tworzymy. Bo jeżeli my wybieramy ludzi do tego systemu, to my mamy też wpływ na to, jacy to są ludzie. Jest z nami, tak jak wspomnieliśmy dzisiaj, cała redakcja na ratunek i tutaj jest napisane, że podrzucamy link do pierwszej części artykułu na temat drożności dróg oddechowych autorstwa właśnie Tomka Zaborowskiego. Jest już teraz on dostępny, zachęcamy bardzo serdecznie. Prosimy redakcję, droga, wrzućcie sam link, łatwiej będzie go przekopiować, a ja za chwilkę go też również tutaj podam. I jeżeli żeście się, drogie panie, tak elegancko, ładnie wyłoniły tutaj z tego redakcyjnego świata, to ja chciałbym raz jeszcze przypomnieć, że redaktorką prowadzącą wydanie książki pod tytułem Drożność dróg oddechowych w praktyce ratownika medycznego była pani Karolina Siewior, redakcja pani Kinga Jarząbek, projekt okładki to pani Wioletta Szczepańska, korekta to pani Natalia Hermansa, druk LCL Drukarnia i wydawnictwo Elamet Media Group. Tak więc raz jeszcze kłaniamy się całemu zespołowi, z pewnością, drodzy państwo, te tygodnie, miesiące, jak się okazuje, lata ciężkiej pracy przyniosły fantastyczny efekt. No dobrze, to prawda, że pracowałeś nad tą książką prawie 8 lat i jeżeli tak, to dlaczego tak długo? Tak, no dlatego się śmiałem, że te 9 miesięcy na koniec to już takie finalne spinanie gotowego de facto mięsa, jak to się generalnie mówi, i gotowego materiału. Idea samego takiego zaangażowania się mojej osoby w drożność dróg oddechowych wywodziła się już właśnie notabene z tych kursów pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, no i gdzieś tych ALS-owych czynności medycznych, które gdzieś tam realizowaliśmy, no i zaobserwowania tego, że właśnie tak jak też jeszcze raz wspomnę, że ten taki no dla mnie priorytetowy, nie tylko z racji autorstwa książki i tego, że prowadzę warsztaty z tej tematyki, ale w całym tym ratowniczym naszym alfabecie jest ta literka A, Airways, drożność dróg oddechowych, no priorytetem, o czym też powiemy, bo przekonałem się 3 dni temu na resuscytacji krążeniowo-oddechowej i też się do tego do studenta odniosłem. No niemniej jednak, kurczę, wiesz co, przepraszam, zgubiłem wątek. Jakbyś mi przypomniał jeszcze raz. Odnosił dlaczego 8 lat? No widzisz, dlaczego 8 lat?
Tu mam takie, to się tak ładnie... Może jesteś leniwy i dlatego ci tyle to zajęło. Może tak. Nie, tu tak ładnie, wiesz co, takie rzeczy są, to się dystraktory nazywa, czyli takie różnego rodzaju rozpraszacze. Tak, czyli a za dużo kofeiny tak? w dniu dzisiejszym za dużo kofeiny, jeszcze Coca-Colę, jak tutaj widzisz, piję. Więc generalnie początek faktycznie miał miejsce 8 lat temu i to było, powiem Ci, takie gromadzenie tego materiału. Czyli najpierw ja jestem taką osobą, co żona, myślę, że nie będzie krzyczeć z pokoju obok, ale jestem taką osobą bardzo pedantyczną, bardzo poukładaną i lubię tak wszystko zero-jedynkowo traktować i sobie tak gromadzić materiał. No i 8 lat temu mniej więcej już tak zauważając tą problematykę związaną z drożnością dróg oddechowych i takim nieadekwatnym zaopatrywaniem tych naszych pacjentów, zacząłem sobie gromadzić materiał, później go zacząłem jak gdyby selekcjonować na metody podstawowe, alternatywne, zaawansowane i później każdy z tych folderów zacząłem jeszcze rozszerzać, wskazania, przeciwwskazania, etc., to co można zresztą finalnie zobaczyć w książce. I rzeczy pod tytułem rurka ustno-gardłowa, jak została wymyślona w takiej formie, ją obecnie również widzimy, ale pojawiają się różnego rodzaju te case'y, te smaczki, różnego rodzaju badania naukowe, które rekomendują jedną metodę, drugą metodę, coś pojawia się, że jest bardziej skuteczne, mniej skuteczne i trzeba jak gdyby w tej dziedzinie drożności dróg oddechowych stale tą wiedzę swoją pilnować i mieć ją na odpowiednim poziomie. No i co przeczytałem, co pojawiła się nowa publikacja, co pojawiły się nowe rekomendacje, co pojawiły się i odświeżyły się również wytyczne i zalecenia różnego rodzaju, nie tylko wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, ale wielu towarzystw naukowych, chociażby tutaj towarzystwa anestezjologii, intensywnej terapii dotyczących zabezpieczania dróg oddechowych. No i jeżeli pojawiały się jakieś nowe case'y, nowe smaczki, udowadniali, że coś jest fajniejsze, coś jest niefajniejsze, no to starałem się to gdzieś tam wrzucać w tą publikację i otwierając kolejne pozycje książkowe, właśnie notabene od tego, w tej analogii, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że oglądając kolejne pozycje książkowe, ciężko było mieć tą jedną skompensowaną wiedzę w jednym miejscu, bo tutaj wyczytałem coś fajnego, oczywiście pewna informacja X była powielona w 20 publikacjach, natomiast w 21 znalazłem smaczek, którego nie było na poprzednich 20 publikacjach i on został gdzieś tam zaimplementowany gdzieś tam do tej mojej książki. Więc jak gdyby im więcej się gdzieś tam czytało, znajdowało się nowe rzeczy. Ja tutaj przytaczam taki fajny przykład, że gdzieś tam dopiero na sam koniec, jak mówiliśmy i gdzieś tam piszę o rozdziale, zresztą też poruszaliśmy problematykę zarówno u dysponenta pogotowia chociażby pod tematyką odsysania dróg oddechowych i wykorzystywania tych cewników takich, które generalnie na karetkach w zespołach ratownictwa są. Fajnie byłoby też je gdzieś tam zamienić na zasadzie kadawerów, na zasadzie kateterów. No i tutaj mi podesłały niektóre osoby takie katetery Yankauera, katetery Ducanto. I bardzo fajnie, bo kateter Yankauera jest zakończony na przykład końcówką typu pączek róży, co mnie bardzo, bardzo zainspirowało i nie wyczytałem tego nigdzie wcześniej, więc też to zostało gdzieś tam wrzucone, łącznie z tym polichlorkiem winylu, z którym gdzieś tam z Tomkiem Sikorą prowadziliśmy dyskusję. Tak, z Tomkiem można prowadzić bardzo wiele i długich dyskusji. Ostatni raz widzieliśmy się z Tomaszem we wrześniu w Chems Academy, gdzie mogliśmy porozmawiać o bardzo ciekawych wątkach, jak szepczą ludzie na mieście i donoszą z różnych tajnych źródeł. Ponoć w niedługim czasie znowu się spotkamy. Ale to tak wiesz, Tomek, między nami tylko, nie? Nikomu nie mów, nikomu nie mów. Nie? Tak więc, drodzy Państwo, cieszę się, że jesteście z nami, docierają do nas kolejne osoby. O, jest Małgosia Szymborska, z Małgosią Szymborską też mamy pewien projekt, pewien plan, ale na razie też się nie będziemy tutaj spoilerować. Jest z nami, drodzy Państwo, jeszcze jedna osoba wyjątkowa, którą przedstawiliśmy kilka dni temu w Czeladzi, pani sekretarz redakcji Entelife, pani Jagoda Nowak, która serdecznie Państwa pozdrawia, prosto z Krakowa. Tak, tam jest siedziba główna, pani Jagody tam funkcjonuje, tam działa, ale za chwilkę podamy adres mailowy pani Jagody i tam można napisać różne ciekawe rzeczy związane z propozycjami do audycji, ciekawymi tematami, wątkami bądź problemami, z którymi czasami się należy zderzyć. Ale oczywiście też będziemy wdzięczni, jeżeli zasugerujecie Państwo w takim adresie mailowym, kogo w przyszłości, w 20 na przykład 4 roku będziecie mieli ochotę obejrzeć, posłuchać i zobaczyć w Nordic Striget Entelife, tak samo jak na przykład dzisiaj jest naszym gościem Tomasz Zaborowski, zwany dalej na mieście śląski sanitariusz. Tomasz, tak dla rozróżnienia, tak jak Godosz, bo ty po śląsku Godosz, tak?
Wiesz co, u mnie to się tak ładnie nazywa, że jestem takim basztardem albo krojcokiem, niektórzy tak powiedzą, Krojcok. bo Okay. notabene wdrażając się w temat, to mój ojciec był takim prawowitym Hanysem, czyli Ślązok taki z rodu i z dziada i pradziada, a matka Gorolem z Podkarpacia, notabene Grzesiu, kłaniam się, Wisowa, Rzeszów, Jasło, Krosno i tamte rejony, także gdzieś mniej więcej koło ciebie, więc to taki krojcok, ale to, co było zawsze takim ogromnym plusem, że potrafię jej godać i potrafię też mówić, więc w zależności od sytuacji i miejsca, no wiadomo, na uczelni czy gdzieś w urzędzie trzeba generalnie porozumiewać się poprawną polszczyzną, natomiast no, na tym naszym kolokwialnym placu to spokojnie można było, wiecie, rozpoić fojera i obsztalować ją bursztajnami, żeby się nic nie hajcnęło dookoła, także spokojnie można było to też zrobić. Słuchaj, to ja myślałem kiedyś, że może zacząć robić odcinki w języku norweskim i to byłoby dużym wyzwaniem, ale jak się okazuje, jak słyszę, to wcale nie byłoby dużym wyzwaniem, bo po śląsku już to brzmi całkiem fajnie i ciekawie. Tak jest. Notabene jak kiedyś na zawody jeździliśmy, albo jeszcze, bo taka moja historia gdzieś tam jeszcze lata temu, kilogramy temu i mocniejsze stawy i kości temu wiązała się z akrobatyką. Tak jak jeździliśmy gdzieś po Polsce na jakichś zlotach i tak dalej, tak słyszeli, że przyjechała ekipa ze Śląska, to tylko podchodzili i mówi, ty, oni są ze Śląska. I my tak patrzymy w ogóle jak tacy kosmici jacyś, nie? Wytykali nas palcami. A oni jedyne co chcieli, to żebyśmy się odezwali do nich, nie? I podchodzi kiedyś taki koleś i mówi, powiedz coś tam po swojemu. A ja mówię, ty, ale co ja ci mam go dać? A on, no widzisz, mówiłem, że są ze Śląska, nie? Ja muszę tobie powiedzieć, Tomasz, że ja miałem taką przyjemność być kiedyś żołnierzem Wojska Polskiego w służbie zasadniczej, to było dawno temu i nas w pokoju mieszkało 24 chłopaków. Pomijam fakt, że to było lato, więc możecie sobie państwo wyobrazić 24 chłopa w jednym pokoju, ale 3/4 z tego pokoju to byli ludzie z twoich stron, Ślązacy, więc jak oni zaczęli godać po swojemu, to naprawdę się pięknie słuchało. Tak więc osłuchałem się troszkę przez te 3 miesiące waszej gwary i języka, no bo język śląski, prawda, no bo to nie jest tylko gwara, jeżeli dobrze pamiętam, ale żebyśmy można nie zeszli... zdawać także. Można na maturze zdawać. Tomasz, ja mam takie do ciebie pytanie, bo wtrąciłeś przed chwilą ten wątek sam, nieplanowany. Odnośnie sportu właśnie, z czego wynika to zamiłowanie do kultury fizycznej, a w szczególności właśnie do tego biegania? Drodzy Państwo, tutaj taki plakat Tomasz ma. To było wcześniej przed ratownictwem, czy to ten sport zawsze tobie towarzyszył, czy gdzieś na etapie właśnie raczej ratowniczego poczynania uznałeś, że sport to jest jednym z metod na to, żebyśmy byli sprawni, dłużej, lepiej się ruszali w tej naszej pracy ratowniczej? Jak to wygląda? Poruszmy ten wątek, żebyśmy rozwiali wszelkie wątpliwości. Jasne, wiesz co, nie, no na długo przed ratownictwem medycznym. Ja to jeszcze jak taki młody chłopak z etapu gimnazjum, może niektórzy pamiętają, kiedyś był, chociaż nie ma już chyba tego tworu, jak gimnazjum, rozpoczęła się taka moja przygoda na początku z capoeirą, czyli brazylijskimi takimi sztukami walki, no a później rozwinęliśmy to taką małą grupką swoją i mogliśmy jak gdyby samodzielnie uczyć się, nie interesowały nas te kocie ruchy, tylko interesowało nas to, żeby się wybić i obrócić się 17 razy w powietrzu i wylądować notabene bez najlepiej połamanych kończyn. No i tak się zaczęło i zaczęliśmy od tej takiej dumnie nazywaną akrobatyką sportową, natomiast jeżeli ktoś jest w temacie, to też się nazywało od skrótu XMA, czyli Extreme Martial Arts, czyli takie ekstremalne sztuki walki, bo było to nie tylko połączenie akrobatyki sportowej, ale różnych ruchów typu kopnięcia, zamachy, zaczerpniętych rodem ze sztuk walki, więc od tego się zaczęło i udało się poodrywać te swoje kończyny od nogi, od podłogi, od ziemi i pokręcić różnego rodzaju fajne salta. Zresztą gdzieś tam na YouTubie mam takie filmiki, do nich też tam wracam gdzieś tam z sentymentem. Natomiast bieganie gdzieś tam cały czas mi towarzyszyło jeszcze od lat takiej wczesnej podstawówki, no gdzieś tam nauczyciel WF-u wyczaił, że lubię jak idiota biegać test Coopera i im dłużej, im dalej, tym lepiej. I tak gdzieś powstało takie moje zamiłowanie do takich już bardziej długodystansowych biegów. No rozpoczęło się od dziesiątek, natomiast później powstał projekt, notabene ode mnie ze stacji, mam kilka osób, też Marka pozdrawiam, zresztą w ogóle notabene w tym miejscu chciałem pozdrowić, bo już mi tutaj dystraktory, nie? Piszą mi, bo generalnie moja ekipa z Chorzowa teraz bawi się przy bezalkoholowym i przy soczku i przy paluszkach, nie? Więc generalnie pół stacji z Chorzowa się bawi i mam ich pozdrowić, więc Mateusz, ciebie przede wszystkim pozdrawiam. No i generalnie ten sport gdzieś tam mi towarzyszył i mamy też triatlonistów u siebie. No i triatlonistę Marka, który generalnie też powiedział mi, kurde, że półmaratony są w sumie fajne.
No i zacząłem gdzieś tam te 21-kilometrowe biegi biegać. Tak mi się to spodobało, że skończyłem taki cykl, który się nazywał Korona Półmaratonów Polskich. Udało mi się ją ukończyć, czyli przebiec jednych z 5 największych półmaratonów Polski. No i potem gdzieś tam w tym czasie cały czas w głowie kiełkował ten królewski dystans jednak tych 42 kilometrów. No i zadebiutowałem, pozdrawiamy Mateusza Sorzowa, tak, i generalnie zadebiutowałem w Krakowie, więc w głowie zakiełkował znowu pomysł, że no kurde, jak koronę półmaratonów mam, to wypadałoby koronę maratonów polskich zrobić i udało mi się zrobić koronę maratonów polskich. Potem w głowie oczywiście, jak to apetyt rośnie w miarę jedzenia, to pojawił mi się taki projekt, on dumnie czasem jest nazywany koroną maratonów Ziemi albo koroną 7 kontynentów, czyli ukończenie co najmniej jednego maratonu na każdym z kontynentów. I nie byłoby, jak to może górnolotnie brzmi, ukończyć gdzieś Europę, Amerykę Północną, Południową, Afrykę, no natomiast Australia już ciągnie trochę po kieszeni, nie mówiąc już o Azji, no natomiast te wszystkie wymienione poprzednio maratony cenowo nie mają się nijak do Antarktydy, która również wchodzi w ten skład, więc ten projekt gdzieś tam tak jak powstał, tak upadł, no ale w międzyczasie notabene, tak jak zwróciłeś uwagę z tyłu na plakat i na medal, powstał projekt ABOT World Marathon Majors, czyli ukończenie cyklu 6 największych maratonów na świecie. No i na chwilę obecną, bo też mieliśmy chwilkę przed audycją okazję porozmawiać, udało mi się na chwilę obecną ukończyć, czyli przebiec o własnych siłach linię mety 3 z tych 6 największych maratonów, 3 jeszcze przede mną, także jestem na półmetku. Drodzy Państwo, powód, dla którego poruszyłem ten wątek, jest bardzo prosty. Fajnie się inspirować takimi postawami, takimi osobami, które kulturę fizyczną bardzo mocno sobie cenią. Zachęcam Państwa do tego, żebyśmy się ruszali, do tego, żebyśmy poza tym, że ratowniczy świat nas interesuje, medycyna przedszpitalna, to mamy na tym punkcie pewnie nie złego bzika, ale pamiętajcie, work-life balance to są ważne rzeczy. Miejmy czas dla rodziny, dla przyjaciół, miejmy czas dla sportu, czy na sport, żebyśmy mogli jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i pracować dla naszych pacjentów. Tomek, ja mam do Ciebie takie kontrowersyjne pytanie, bo niedawno żeśmy mieli w poniedziałek odcinek Polowanie na goryle w PZWL. Jak wiemy, PZWL to jest tak naprawdę chyba największe wydawnictwo medyczne w Polsce, z ogromnymi zasługami, to jest tysiące tytułów, wiele rzeczy. Kiedy decydowałeś się na współpracę z innym wydawnictwem, z Element Media Group, nie miałeś jakiegoś takiego poczucia, że no idziesz do wydawnictwa, gdzie poza medycyną, jak już wspomniałem, jest i budownictwo, i technologia. Nie bałeś się takiego myślenia, że no, to nie jest do końca jakieś takie miejsce dla medyka, to nie jest jakieś takie miejsce, gdzie medyk może zaistnieć ze swoją książką. Ja nie chcę użyć słowa dyskredytacja jakiegoś takiego twojego pomysłu, ale nie miałeś jakichś obaw, że to miejsce nie jest idealne do medycznej książki. Dlaczego o tym mówię? Bo wydawnictw jest mnóstwo, więc może tu się podzielisz takim doświadczeniem. Wiesz co, na szczęście nic z mojej głowy nie zaprzątała. Nie miałem takiego dylematu, które wydawnictwo wybrać, także i do teraz powtórzyłbym tą ścieżkę raz jeszcze. Wiesz co, może taki lokalny patriotyzm też gdzieś tam przemówił. No jest to śląskie wydawnictwo, notabene parę kilometrów ode mnie, więc czy z kwestią poprawek, to Karolina przyzna, że nie było dla mnie problemem wsiąść w samochód i nie tylko mailowo, nie tylko telefonicznie, ale osobiście gdzieś jakieś tam poprawki mniejsze bądź większe nanieść. Tak jak też mówiliśmy, jeżeli powstała gdzieś tam ta idea napisania w ogóle tej książki, zebrania tych notatek, o których powiedzieliśmy i zbicia ją w jedną całość, jeżeli chodzi o pozycję książkową, no to gdzieś tam pojawiło się to wydawnictwo Elamet, nie dywagując, czy było jedyne, czy nie było jedynym, natomiast pozycji oczywiście książkowych od PZWL-u mam wiele na swojej półce, natomiast z chwilą tej idei, żeby to spiąć do końca i żeby to dzieło jak gdyby dumnie nazywane tym dzieckiem powstało, pojawił się Elamet, nie wydziwiałem, zresztą nie poruszaliśmy różnego rodzaju wątków, no dobra, no ale to za tyle pieniądzów, to nie. Więc po prostu powstała idea, żeby taka książka powstała, mówię, dobra, robimy to, Jasne. No i powstało i tyle. Powiedz mi, pamiętasz swoje... Też jeszcze wybiegając, ani tutaj nie chodziło o jakiekolwiek korzyści, czy tam materialne, o jakiekolwiek dyskusje, więc jasne, ale pojawiło się, napisaliśmy i jest.
Wiesz co, ten wątek specjalnie chciałem poruszyć, bo kiedy było spotkanie z Tomkiem Ilczakiem i właśnie pierwsze spotkanie z serii z PZWL-em i mówiła o tym i pani Stella i Tomasz i przed kilkoma dniami mówiła pani Małgorzata Raki, mówił pan doktor Maciej Bohaterowicz, że chodzi o to, żebyśmy tworzyli, chodzi o to, żebyśmy zadawali sobie trud temu, żeby pisać, żeby mówić, żeby nagrywać ten content, który powoduje to, że ten system ożywa, że to, co robimy na co dzień, otrzymuje pewną taką dawkę mocy, a dawka mocy to artykuły, to książki, to publikacje, więc tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie wydawnictwo, tak rozumiem, nie ma znaczenia, jakie miejsce, róbmy po prostu swoje. No dobrze, ale jeżeli wspomniałeś przed chwilą o tym, że to jest wydawnictwo ze Śląska, miałem okazję tam być, poznać to miejsce, naprawdę świetny budynek, świetne towarzystwo na bardzo wysokim poziomie. Mam pytanie, pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z zespołem redagującym? Pierwszy dzień, pierwszy rzut oka na tę ekipę, czy to gdzieś się tak rozmyło, że praktycznie nie masz z tym żadnych wspomnień? Nie, pamiętam oczywiście, to czy ja artykuły Elamedu czytałem jeszcze przed poznaniem w ogóle tej ekipy i rolki oglądałem przed fizycznym goszczeniem, jak gdyby w ich budynku, więc zainspirowała mnie ich ściana, którą pewnie widziałeś. Tak, bardzo ładnie. Na której notabene też gdzieś tam mam zdjęcie zrobione i rolkę promocyjną do publikacji. Natomiast mój pierwszy kontakt z zespołem był bardzo pozytywny, zresztą nie mogę powiedzieć, że tylko pierwszy, bo to by to tak może zabrzmiało. Każdy kontakt z tymi dziewczynami, które są pełne pasji, które są uśmiechnięte, na swoim przykładzie, jeżeli chcielibyście gdzieś tam wydawać faktycznie jakąś publikację i wiązałoby się to z większą częstotliwością odwiedzin fizycznie budynku i takiej integracji z dziewczynami, to też potrafią wiele wybaczyć, więc są cierpliwe na pewno, są otwarte na wszelkiego rodzaju dyskusje, no i na różnego rodzaju jakieś dylematy dla nich też nie stanowią problemu, wszystko zostaje gdzieś tam poruszone, rozwiązane, także dziewczyny na pewno są pomocne, na pewno są uśmiechnięte i znoszą bardzo dużo, o czym Karolina gdzieś tam, no i pani Kinga, no i zresztą pozostałe dziewczyny też z wydawnictwa też pewnie to przyznają, że jak już widziały kolejnego maila od Zaborowskiego, to tylko czekałem, że powiedzą, że nie dostały nic, bo do spamu wpadło, nie? Ale nie było chyba tak źle i wspólnie jak gdyby udało się dotrwać do końca. Dobrze, że nie było tak jak na klasycznym filmie. Tego pana już nie obsługujemy. Tak. Klasyk. Trójkę wybierz, tak, trójkę wybierz. Chuckmet napisał, jeszcze raz witam. Dziewczyny są mega pozytywne i dokończył w kolejnym wątku, że współpraca z paniami, z nimi to czysta przyjemność. I tutaj od razu reakcja, poszedł uśmiech w okularach z wiadomej jakiejś pewnie firmy. Cieszę się. Drodzy Państwo, napiszcie raz jeszcze, czy skąd jeszcze jesteście, gdzie nas dzisiaj słuchacie, wszystkie te osoby, które nie zdecydowały się zrobić tego nieco wcześniej, za co już teraz ogromnie Państwu dziękuję, bo w ten sposób mamy taki pogląd, gdzie dzisiaj audycja NT Live Nordistrigget dotarła, w jakie miejsca, nie tylko jak się okazuje w Polsce, bo jest z nami pani Agnieszka, która jest z Holandii, znaczy jest z Polski, ale obecnie rezyduje w Holandii, więc bardzo się cieszę, że również dzisiaj pani Agnieszka z nami jest. Jak się dowiadujemy w opisie książki na stronie Elamedu i wydawnictwa, publikacja Drożność dróg oddechowych w praktyce ratownika medycznego skierowana jest właśnie do ratowników, lekarzy, ratowników KPP oraz pielęgniarek. Stanowi dokładnie opisany i bogato ilustrowany przewodnik wprowadzający czytelników w tajniki udrożnienia dróg oddechowych. Porządkuje wiedzę na ten temat, począwszy od prostych rękoczynów, kończąc na zaawansowanych technikach chirurgicznych. I moje pytanie brzmi, jak przebiegał proces gromadzenia tych informacji, proces składania tego wszystkiego, z czym się chciałeś zmierzyć w tych kilku rozdziałach, a mogę tylko Państwu powiedzieć, te osoby, które tej książki jeszcze nie mają, mamy 7 rozdziałów, które są bardzo przejrzyście opisane i dosyć zrozumiałym językiem, więc to, co napisał, co wyrecytowałem przed chwilą ze strony internetowej, rozumieją to absolutnie wszyscy medycy, tam nie ma trudnych słów. No to właśnie, jak gromadziłeś tę wiedzę? No to można też przytoczyć to, co też pokrótce powiedzieliśmy. No, generalnie wiedza spływała z różnych zakątków. Ja też jestem osobą taką, która wolną chwilę nie tylko wykorzystuje gdzieś tam na proces doskonalenia się,
i czytania gdzieś tam publikacji, czy newsów, czy artykułów, które gdzieś tam się pojawiają. No i z każdego z tego artykułu, wątku starałem się gdzieś tam wyłapywać te ciekawostki, natomiast chciałem to ubrać tak jak zauważyłeś, formę dosyć przejrzystą i powtarzalną dla każdego rozdziału w poszczególnych podrozdziałach, czyli żeby każdy rozdział miał wskazania, przeciwwskazania. Tutaj szukałem i zgłębiałem swoją wiedzę zarówno u samych producentów, również według zaleceń tych producentów, gdzie kilka ciekawostek też tam gdzieś tam nam wpadło, tych takich kejsików i smaczków, więc tak się to gromadziło, po prostu spływało. To mięsko przez 8 lat gdzieś tam kapało, nowe publikacje, które gdzieś wpadały, nowe artykuły, nowe publikacje, gdzieś tam wyłapywało się to, czego się wcześniej jeszcze nie widziało i nie wiedziało i mogło być interesujące i implementowało się bezpośrednio do danego podrozdziału. Jestem Państwu bardzo wdzięczny, że dopisujecie, skąd jesteście. Katowice, Gorlice, Mysłowice. Pani Izabela serdecznie pozdrawia Tomka. Cześć Tomek. Tak więc myślę, że wiele osób tutaj się po prostu znacie, więc jest mi niezmiernie miło. Pan Łukasz Knopol napisał do nas z Bytomia. Świetnie, wspaniale, rewelacyjnie. Są z nami jak zwykle gotowi do ratowania. Dobry wieczór w NT Live, tym razem z Cypru. Na Cyprze się elegancko można wylegiwać. I bardzo dobrze. Work-life balance, drodzy Państwo. Pamiętajmy o tym, nie samą pracą ratowniczą żyje człowiek, ale również tym, żeby odpocząć. Wielkopolska Leszno, pozdrowienia z nocki na kardiologii inwazyjnej. Panie Danielu, pan Daniel Bartosik, kłaniam się nisko, jest to bardzo miłe z Pańskiej strony, że dzisiaj poświęcił Pan swój czas na oglądanie Tomka Zaborowskiego i troszkę nas w zamian za koordynowanie pracowni hemodynamiki. I tu oko opuszczone, niech Pan czuwa tam, żeby wszystkie EKG, które spływają do Pana, były jak najlepiej ocenione, czy pacjent się zakwalifikuje, czy też nie. Pan Mateusz napisał książką, ale możliwości wysłuchania Tomka na zajęciach o udrażnieniach drugooddechowych to jest dopiero majstersztyk i tutaj taka informacja, taki komplement, bym to powiedział, przekazany od Pana Mateusza, tak więc kieruję to na Twoje ratownicze dłonie, drogi Tomaszu. Pan napisał Szopienice, pozdrawiają z dyżuru, tak więc jak widzicie, drodzy Państwo, jest nas dzisiaj wiele osób, a szczególnie osoby, które pełnią w tym momencie tak zwane obowiązki służbowe. Pani Agnieszka Potoczna pozdrawia z Krosna, bardzo się cieszymy Pani Agnieszko, że jest Pani z nami. I Podkarpacie pozdrawiamy również. Tak. Kolejne osoby, Pan Rafał pozdrawia z OSP Żarki i oglądacie Państwo i ostatnia recertyfikacja KPP była robiona u Tomasza, to była petarda, 21 rok, 2 lata temu, tak więc widzisz, musiało być naprawdę nieźle, skoro te osoby jeszcze pamiętają. Tak mam nadzieję. Kolejne osoby i świetnie. Drodzy Państwo, chciałbym troszkę dalej, chciałbym też więcej, ale też zachęcam Państwa do tego, żebyście komentowali przebieg naszej rozmowy. Q&A, jak zwykle wiecie Państwo, zawsze jest w trzeciej części naszego spotkania, więc z pewnością będzie czas na to, żebyście te pytania mogli zadawać, ale też za niebawem będziemy mieli konkurs, do którego się odniesiemy za moment. Chciałbym jeszcze jednak do tego opowiedzieć może o procesie samego redagowania poszczególnych rozdziałów. Tak jak powiedziałeś, to wszystko spływało, było tak pewnie step by step, takimi etapami, ale gdybyś mógł opowiedzieć o tych doświadczeniach po to, żeby może ktoś, kto się nosi z zamysłem wydania swojej książki, publikacji, mógł posłuchać o Twoich doświadczeniach. Ależ oczywiście, że tak. Znaczy przede wszystkim takim osobom pragnę powiedzieć, żeby się nie bać, bo to jest pierwsza rzecz, bo tutaj też można odnieść się do... Ja personalnie nie spotkałem się z jakimikolwiek słowami gdzieś tam krytyki, natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że jeżeli cokolwiek też się publikuje i pisze, to nie jest się barszczem, że nie każdy musi to lubić i można też spotkać się z jakąś formą krytyki, niezadowolenia. Jeżeli jest konstruktywna, to bardzo, bardzo super. Jak wyglądał proces? Druga rzecz, nie bać się, żyjemy w takich czasach, że cyfryzacja jest wszechobecna i tutaj Tomasz Sikora, recenzent, też potwierdziłby to, że geografia i równoleżniki i południki nie stanowią żadnego problemu, ponieważ wysyłaliśmy sobie mailowo kolejne partie, kolejne te, jak ja to zawsze mówię, mięso. Zostało to z poprawkami odsyłane, zostało to przeradogowywane, no i ruszaliśmy jak gdyby, kolokwialnie rzecz mówiąc, kopyta dalej. Czyli małymi kroczkami się to tworzyło, dokładało się kolejne elementy, kolejne puzzle
no i efekt finalny no można już obserwować w formie gotowej publikacji. Natomiast nanoszenie tych poprawek, feedbacki, WhatsAppy, głosówki, nagrania nie stanowi to problemu. Jeżeli się chce tylko, to można wszystko osiągnąć, nie tylko też na tej samej płaszczyźnie takiej redakcyjnej, jeżeli chodzi o wydanie publikacji książkowej, książki, artykułu, ale też na każdym aspekcie naszego życia. Także nie bójmy się też tego zmieniać i nie bójmy się robić czegokolwiek. Ja cały czas pamiętam, może nie krytykę i też może nie szyderę, ale pierwsze kroki choćby ultrasonografii w Polsce, naszych znakomitych gdzieś tak kolegów, czy notabene z Zabrza, Marcina Gałkiewicza, Tomka Lema, Adasia Ubycha, całą resztę ludzi, którzy są doskonali w ultrasonografii, to też zresztą niejednokrotnie dzisiaj już z delikatnym uśmiechem wspominają te lata wcześniej, jak każdy się śmiał z nich, jak przykładali tą głowicę z USG, a po co ci to i po co to będziesz robić i szereg innych komentarzy, no a dzisiaj są gdzieś pionierami w tej dziedzinie. Więc szkolenie, jeszcze raz szkolenie, nie bać się, dążyć odważnie do wdrażania jakichś nowych metod i też nie tylko tymi utartymi szlakami, tak jak w filmie Bogowie religii, nie? Że młodzi nie mogą, a starzy się boją, czy tam odwrotnie to było. W każdym razie nie bójmy się wdrażać nowe, nie bójmy się też działać na tym EBM-ie, który niejednokrotnie, jeżeli porozmawia się czy ze starszym kolegą, czy ze starszym lekarzem, to powie nie, kiedyś się tak nie robiło, robiliśmy zawsze tak i było dobrze. Tylko że to było 170 artykułów i badań naukowych temu, więc nie bójmy się przecierać nowe szlaki, otwierać nowe drogi, a nie tylko bazować na tych starych drogach. I będzie ok. I wszyscy będą zdrowsi i na tym lepiej. Fantastycznie. Tomasz, a jeszcze powiedz mi proszę, który z tych rozdziałów, jak już wspomniałem wcześniej, mamy ich 7, sprawił tobie najwięcej frajdy, a który z nich okazał się jednak najtrudniejszą częścią w trakcie pisania tej książki? Frajdę, wiesz co, ciężko powiedzieć. Pisało się generalnie na sztywno, na zasadzie, jeżeli są wskazania, to się je pisało i to w każdym rozdziale było powtarzalne, więc nie było problemu. Ale tak nieskromnie powiem, już ci zaraz nawet przytoczę, bo tu jest taki jeden dla mnie personalnie najfajniejszy element. Jesteśmy, moi drodzy, na stronie... Patrzcie, nie znajdę tego. O, czekajcie, mam. Jesteśmy na stronie metod bezprzyrządowych, podstawowych rękoczynów. A dlaczego mówię, że największą frajdę? Bo tam zdjęcie mojej córki jest. Okay. I dla mnie to była największa frajda, że ona jako model do tych zdjęć, generalnie miała chyba więcej uciechy niż ja z pozowania do tego zdjęcia. Natomiast tak już całkiem poważnie, tak na wątek merytoryczny i naukowy, najwięcej przyjemności myślę, że przysporzył mi rozdział dotyczący intubacji dotchawiczej, ze względu na to, że ja też na warsztatach i też w procesie dydaktycznym bardzo dużo dyskusji podejmuję na ten temat, bardzo długo wysłuchuję i bardzo dużo gdzieś tam analizuję, nie tylko jednej racji, natomiast staram się wysłuchiwać i słuchać wszystkich stron uczestniczących gdzieś tam w rozmowie. I intubacja jako ten temat priorytetowego zabezpieczenia drożności dróg oddechowych u tych naszych pacjentów, często właśnie jest w ten sposób odbierany, że trzeba zaintubować za wszelką cenę, bo jak z pacjentem po ONZK przyjechać gdzieś tam na SOR bez rury i tak dalej, i tak dalej. Jest oczywiście wiele plusów i wiele tych minusów intubacji dotchawiczej i myślę, że w tematyce drożności dróg oddechowych na chwilę obecną drożność dróg oddechowych u ratownika medycznego gdzieś tam w mniemaniu równa się intubacja dotchawicza. Ten dział nawet nieskromnie chyba powiem, że jest największy i najbardziej obszerny w tej publikacji książkowej. Zawiera dużo też podrozdziałów, części składowych mówiących o skutecznej gdzieś tam intubacji i też nie boję się podkreślać słowa, że ta intubacja nie jest najważniejszym ten aspektem i ja jestem akurat takim strażnikiem tego, zresztą też w rozmowach z wieloma profesorami anestezjologii, którzy gdzieś generalnie mówią, że jak oni by mogli, to by w ogóle te laryngoskopy i te rurki wywalili z karetek. Oczywiście jak to zawsze, czyli prawda gdzieś tam leży po środku, i taki był też cel warsztatów, nie unoszenie się wiedzą, bo też nie jestem alfą i omegą i ja również w procesie czy dydaktycznym na studiach bardzo wiele, paradoksalnie może się wydawać, wynoszę od studentów, ze względu na to, że oni też mają swoje gdzieś tam doświadczenia na płaszczyźnie, zwłaszcza też tej dotyczących drożności dróg oddechowych i uważam, że wszyscy, niezależnie czy profesor, czy ratownik po studium, wszyscy się uczymy, a jak gdyby clue tym wspólnym ma być dobro pacjenta, bo o to chyba wszystkim powinno chodzić. Więc rozdział
dotyczący intubacji fajnie mi się pisało, fajnie się go rozbijało na atomy, dążyło się do poszczególnych rzeczy, wchodziły prowadnice miękkie, prowadnice twarde, wchodziły wideolaryngoskopy, zresztą notabene w dniu dzisiejszym na swój zespół otrzymaliśmy też taki wideolaryngoskop, więc to stale gdzieś tam ewoluuje. Najcięższe, jeżeli tak to można by było takim ciężarem podsumować, myślę, że konikotomia, ze względu na to, że z Tomkiem Sikorą doszliśmy do wniosku, że wpiszemy ją, pomimo tego, że oczywiście w obecnych ryzach prawnych ratownik medyczny w Polsce nie może tej procedury wykonać. No niemniej jednak staraliśmy się wydać też tą książkę kompletną, ze względu na to, że ta publikacja była nie tylko, no nie mówiąc o ludziach z pierwszej pomocy, bo nikt tam nie będzie rodem Dr. Queen kuszą i tam grotem z jadem żararaki na tchawicy rozcinał gdzieś tam na pustyni. No niemniej jednak lekarze również i studenci zarówno medycyny i absolwenci i lekarze również czytają taką publikację, gdzie ta procedura konikotomii już chirurgicznego udrażniania dróg oddechowych jest. A myślę, tak patrząc przynajmniej w którą stronę ratowniczego świata idziemy, że prędzej czy później wejdzie również gdzieś tam do ambulansów nieuchronnie. Można też dywagować, że notabene jest lepsza od konikopunkcji, natomiast no to są bardzo fajne dyskusje gdzieś też na rodzie takim akademickim. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, bardzo fajnie i sporo frajdy przedłożyło mi publikowanie, redagowanie, pisanie rozdziału dotyczącego intubacji dotchawiczej, a najwięcej tutaj, ale bazowałem też na doświadczeniu też Tomka Sikory z racji tego, że jest specjalistą medycyny ratunkowej i lekarzem HEMS, więc z chirurgicznym udrażnianiem dróg oddechowych no, ma więcej wspólnego niż ja, albo na kadawerach, albo na trenażerach, więc ten rozdział jak gdyby był tak bardzo mocno pisany i bardzo dużo bazowałem na doświadczeniu samego Tomka, recenzenta. Wspomniałeś przed chwilką, że nieważne, czy ktoś posiada tytuły naukowe, profesorskie, doktorskie, habilitacje i ktoś, kto może ich nie posiada, to nie ma znaczenia. Wymieniajmy się, drodzy Państwo, doświadczeniami, bo akurat te tytuły to są tytuły naukowe, gdzie siedzimy mnóstwo w książkach i pracujemy nad projektami, badamy wiele rzeczy, ale przede wszystkim jesteśmy medykami, przede wszystkim, tak jak wcześniej drogi Tomasz napisał i ja przytoczyłem w przedmowie, lekarzami, ratownikami, pielęgniarzami, pielęgniarkami uprawiamy zawody medyczne i to jest przede wszystkim najważniejsze. A wracając do konikotomii, drodzy Państwo, faktycznie strona 185, konikotomia, pięknie rozpisana, opis wskazania, przeciwwskazania, ograniczenia, jakie są powikłania, jak wygląda budowa zestawu, mamy techniki również poprawnego samego wykonania, krok po kroku wyjaśnione. Mamy również techniki poprawnego wykonania w krokach dalszych i oczywiście podsumowanie, gdzie wszystkie elementy zostały zgrabnie ujęte tak naprawdę na 6 stronach tej naprawdę bardzo ciekawej książki. Bardzo dobrze, że tak się dzieje, że bierzemy na tak zwany tapet, na warsztat kolejne rzeczy, z którymi przychodzi nam się zmierzyć i bardzo dobrze, że nie pominęliście tego momentu czy tego elementu z Tomkiem, bo mówiliśmy wcześniej, dążymy do tego, żeby ten system nam się cały czas zmieniał, dążymy do tego, żebyśmy szli do przodu, żebyśmy gonili tego cały czas zająca ratowniczego, bo też w tym cała jest frajda. Oczywiście rozwój, szansa dla pacjentów, ale frajda, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Dlatego mówię, nie bać się nie tylko przecierać szlaki, ale wytyczać nowe ścieżki, więc tylko tak możemy pchać medycynę do przodu, więc... Jasne. Drodzy Państwo, ja myślę, że to jest taki dobry moment, żebyśmy może z naszym konkursem zaprosili Państwa do takiej bardzo ciekawej zabawy, która już będzie miała za chwilkę miejsce. Postaram się w miarę możliwości zgrabnie zaprezentować Państwu pierwszy slajd, na którym będą napisane zasady konkursu. Książki, mamy 5 egzemplarzy książek pod tytułem Drożność dróg oddechowych w praktyce ratownika medycznego dla pierwszych 5 osób, które poprawnie odpowiedzą na pytanie. Tak więc szykujcie się, drodzy Państwo, za chwilkę to pytanie zostanie zadane. Jakie to pytanie, gdzie trzeba będzie wysłać odpowiedź, warto już śledzić na kolejnym slajdzie, który mamy dla Państwa. W związku z tym przechodzimy do kolejnej zakładki, tak żebyście byli Państwo dobrze poinformowani, żebyście mieli pełną transparentność w naszej zabawie. Zasady konkursu już podaliśmy, to teraz może skupmy się na samym rozdaniu, jak to będzie wyglądało za moment.
Odpowiedzi należy, drodzy Państwo, przesłać na adres p@ramedic.eu. Proszę sobie ten adres zapisać, p@ramedic.eu. Wystarczy podać w treści maila literkę na przykład A albo B, albo jakąś tam, którą Państwo uznacie, że ona będzie słuszna. W związku z tym p@ramedic pisane przez c.eu. Może panie z redakcji na ratunek, napiszcie w komentarzu ten adres mail. Jak on się pojawi, to w tym momencie będziemy już gotowi do tego, żeby zaprezentować Państwu pytanie, które zostało przygotowane przez kogo, Tomasz? Przez Ciebie, czy to redakcja przygotowała? Jak to tam z tym pytaniem było? Nie, no przeze mnie. Ja zawsze też, jak gdzieś tam studenci piszą jakiś egzamin, i tak się śmiałem, oczywiście rzucając mięsem, ale merytorycznie, jak widzę, jak czasem, wiecie, otwierają kartki i pierwsze jest takie, kto to napisał, to ja wstaję z dumą, mówię, ja. Więc to samo pytanie zostało przygotowane przeze mnie, więc wszelkie wiadro, tak jak ostatnio byłem na chłopach, jak jagnę na gnoju wywieźli, to wszelkie szambo i wszelkie wywalanie pomyj, to ja. Dobrze, drodzy Państwo, jesteśmy gotowi do tego. Pierwsze 5 osób, które udzieli prawidłowej odpowiedzi i wyśle na adres mailowy, otrzyma książkę z dedykacją od Tomka Zaborowskiego. Zapraszamy. Dajmy sobie na to 10 minut, 20:36 to jest maksymalny czas na zamknięcie naszej zabawy. I pytanie brzmi, Tomasz, proszę przeczytać na głos. To jest to trudniejsze pytanie, na zasadzie, że nie jest, czyli taką drogą dedukcji, wszystkie pozostałe są. Pytanie, przykładem łyżki używanej do laryngoskopii nie jest. Odpowiedź A, łyżka McCoya, odpowiedź B, łyżka Millera, odpowiedź C, łyżka Macintosha i odpowiedź D, łyżka Ducanto. Okay. Czyli wystarczy na adres mailowy p@ramedic.eu wysłać tylko w treści tego maila A, B, C, D, czyli odpowiedź, którą Państwo uważacie, że jest prawidłowa. Tak, i myślę, 10 minut to jest taki hook, który nam wystarczy, to jest tak bardzo dużo czasu, więc z pewnością tak będzie. Przez chwilkę to jeszcze z nami powisi, brzydko tak powiem, ale skoro rzucamy tutaj dzisiaj i mięsem, i gnojem, jak to było przed chwilą w sztuce podane przez naszego gościa, no to myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Konkurs konkursem, zabawa zabawą, a robotę, drodzy Państwo, trzeba zrobić. Tomasz, powiedz mi, gdzie Ty na co dzień wykonujesz swoją pracę jako ratownik medyczny? Mówiłeś, że to Śląsk, no ale może troszeczkę więcej na ten temat. Zadam pytanie. Śląsk, jasne. Ja od lipca 2011 roku nieprzerwanie ten sam budynek, te same cegły, tylko tabor troszkę inny, bo karetki się generalnie zmieniały, no i ludzie troszkę też porotowali. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Stacja Pogotowia Ratunkowego Chorzów, ulica Strzelców Bytomskich. To jest aktualne moje miejsce pracy zawodowej jako ratownik medyczny w zespołach ratownictwa medycznego w systemie PRM. Dobrze, a kwestia akademicka, Twoje sprawy związane z akademikowaniem, to gdzie można posłuchać Twoich wykładów i gdzie Ty tę naszą młodzież ratowniczą szkolisz? Rozpoczynałem i tutaj nie sposób też nie wymienić takiej alma mater mojej pierwszej uczelni, czyli Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Notabene Mateusz Lisek jest studentem, z którym ja też miałem ogromną przyjemność przez 2 lata mojej akademickiej pracy tam współpracować jako jeden ze studentów. Natomiast na chwilę obecną Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej to jest miejsce, gdzie prowadzę zajęcia na kierunku ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma ochotę, aspiruje do tego, żeby zostać studentem ratownictwa medycznego, może ma ochotę zostać studentem pielęgniarstwa, to jest duża szansa, że spotka się z Tomaszem Zaborowskim. Tomasz Zaborowski jest dzisiaj Państwa i moim gościem, autor książki pod tytułem Drożność dróg oddechowych w praktyce ratownika medycznego. Książka wydana przez Element Media Group i przy ścisłej współpracy z całą redakcją na ratunek, którą redakcję raz jeszcze serdecznie pozdrawiamy. Zostało nam dosłownie 5 minut na zakończenie naszej zabawy i mam nadzieję, że te odpowiedzi już do Państwa wpadają, więc zabieramy to pytanie. Myślę, że już potrzebne nie będzie. Kto miał odpowiedzieć, to pewnie odpowiedział, a kto jeszcze nie, to na bank print screena sobie z ekranu zrobił. Pani Izabela potwierdza, tak, byłam na egzaminach.
i To było pojawiają się odnośnie tego miejsca, że kto wymyślił pytania, tak. Tak, tak. Czyli pani Izabela może potwierdzić, że dziwność tych pytań jest bardzo mocno zatwierdzona w nazwisku samego naszego dzisiaj gościa. Czyli dobrze. Też studentka, absolwentka, notabene, obecnie ratowniczka medyczna, która nawet chyba jakiś dyżur mi wzięła kiedyś, także lubimy. Wiesz co, to musi być chyba frajda, gdzie na jakimś etapie jesteś takim przewodnikiem w trakcie zdobywania wiedzy, bycia takim instruktorem, kolegą po fachu, a później widzisz te osoby na dyżurze, spotykacie się razem, czy w SOR-ze przy przekazywaniu pacjenta, czy na wspólnym wyjeździe, nie daj Boże na tych w kodzie pierwszym bardzo trudnych na ulicy. To jest chyba ogromna frajda, prawda? Jak uważasz, bo Tomek Ilczak o tym opowiadał, że spotyka swoich absolwentów właśnie w swojej pracy również. Tak, oczywiście. To znaczy, nasze środowisko ratownicze jest bardzo, może nie tyle, że hermetyczne, ale małe. Paradoksalnie nie ma nas za dużo, więc prowadząc gdzieś tam zajęcia wykładowcze, prowadząc kursy, no jest się gdzieś tam tą osobą rozpoznawalną. Natomiast myślę, że część tych studentów również potwierdzi jedną taką tezę. Ja cały czas mówię, że ja nie jestem zwolennikiem w pewnych aspektach przekazywania wiedzy na zasadzie uczeń i mistrz. Ja, broń Boże, nie każę się tytułować i obrażę się, jak ktoś mi nie powie, panie magistrze, bo to nie o to chodzi. Notabene ja jestem takim samym ratownikiem jak absolwent, który w dniu wczorajszym ukończył egzamin licencjacki z oceną pozytywną. Różni nas jedynie doświadczenie w tym zawodzie, które jest oczywiście bardzo ważnym elementem naszej pracy, natomiast dyplomy mamy dokładnie te same. Dlatego ja też staram się utrzymywać z każdym, no wiadomo, z zachowaniem gdzieś tam akademickiego takiego reżimu i takiej drogi, natomiast koleżeńską stopę i myślę, że to też jest taki mały sukces dydaktyczny, że ci studenci też mają takie poczucie wsparcia, nie tylko praktyka, ale de facto kolegi po fachu, bo dzisiaj jestem nauczycielem, wykładowcą, a jutro siadamy do jednej karetki i jedziemy do padaczki na ulicy, więc ta sama jak gdyby droga i ten sam dyplom. Faktycznie. No dobrze, Tomasz, ale przed chwilą poruszyłeś taką ważną kwestię, która jest bardzo często poruszana przez wielu z nas przy różnych wydarzeniach czy dyskusjach, fora internetowe. Często też pisze o tym Paweł Bednarenko, który jak widzę jest z nami. Cześć Pawle, cieszę się, że dotarłeś. Paweł pisze, niedawno pojawił się taki post, porównanie ilości praktyk ratownika medycznego w trakcie procesu kształcenia w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Tutaj 200 ileś, tam 1600. No nie masz takiego wrażenia, że właśnie po zakończeniu tego dyplomu, po uzyskaniu tytułu licencjata, no właśnie, no to trochę chyba tej praktyki jest jednak no trochę za mało do tego, żeby już można było, brzydko powiem, może nie konkurować, ale stać dosłownie na takim samym poziomie z osobą, która tego doświadczenia, tych praktyk, czy nawet wysłużonych dyżurów ma trochę więcej. Nie masz takiego przekonania, że powinno się tutaj coś w tym temacie zrobić, bo na przykład tu, gdzie ja jestem, ratownicy medyczni po licencjacie muszą odbyć staż 1600 właśnie godzin. Więc chciałbym zapytać Ciebie o to zdanie. Cieszę się, że ten wątek poruszyłeś, bo tutaj nawiążę do Twojej akademickiej roli. Tak, Jacku, to znaczy ja cały czas uważam, że zawód ratownika medycznego jest zawodem stricte praktycznym. Wiadomo, trzeba mieć gdzieś tam podwaliny teoretyczne, bo one są nieodzowne, natomiast no, to jak zresztą znane przysłowie mówi, no praktyka czyni mistrza. Oczywiście ja uważam, że tych praktyk jest zdecydowanie za mało. Ja mam też takie analogie, bo ja może nie wyglądam, ale ja jestem stary i pamiętam nie tylko, jak już wspomniałem, czasy gimnazjum, ale ja jestem również absolwentem szkoły policealnej, dwuletniej, gdzie kończyłem ratownictwo medyczne, od tego zaczynałem zresztą swoją przygodę ratowniczą. Natomiast no, na takiej szkole policealnej przykładowo, bez wchodzenia w zbędne szczegóły i ilości godzin, no to czterosemestralny proces edukacji ratownika medycznego w policealnym studium medycznym, no w zasadzie obejmował pełen rok praktyk, oczywiście przeplatany gdzieś tam z teorią, natomiast no, tych praktyk było zdecydowanie więcej w stosunku do 90-160 godzin, które ratownicy medyczni w ramach studiów licencjackich w chwili obecnej odbywają, zarówno w zespołach ratownictwa medycznego, jak i szpitalnych oddziałach ratunkowych, więc praktyki jest bardzo mało. Tutaj też odnoszę się w tym wątku konkretnie, ale też tak w analogii do drożności dróg oddechowych, która jest tym motywem przewodnim cały czas, że to też nie tylko nawet chodzi o samą praktykę, ale ja też uważam pod kątem przydrożności dróg oddechowych i czynności, które ratownicy medyczni, a w zasadzie studenci na studiach robią, o powtarzalność danej metody.
Bo co z tego, że ja ze studentem przerobię procedurę kardiowersji, co z tego, że ja ze studentem zaintubuję 3 razy fantoma i odhaczę, że on powinien zgodnie ze standardami nauczania taką umiejętność posiąść, jak on fizycznie laryngoskop może trzymał z 3 razy przez całe 2 lata studiów licencjackich. I to jest ta sama droga tutaj w odniesieniu do chociażby samej tej publikacji. I ja, jak ona się ukazała na rynku, to wiesz, jak ja stwierdziłem, jaka jest najlepsza recenzja tej książki? Jak ktoś mi napisze, powie: Tomek, nic nowego tutaj nie wyczytałem. To jest paradoksalnie najlepsza recenzja tej książki, bo znaczy, że jeżeli faktycznie tak twierdzisz, to wszystkie treści na tych 230 stronach, które są, to ty przyswajasz. I o to chodziło, bo to nie jest publikacja naukowa, to nie jest rozprawa doktorska, gdzie wymyśliliśmy rurkę Zaborowskiego, tak? Nie wymyśliłem na zasadzie, że jedna rurka intubacyjna włożona górą, jedna dołem, jak się spotkają, to zwiększają skuteczność wentylacji i udrożnienia dróg oddechowych, tak? To jak gdyby było skompensowane w jedno miejsce. Natomiast sama praktyka, ale też powtarzalność, dlatego Izabela notabene jako absolwentka i studentka też będzie tutaj mogła zaświadczyć o tych słowach. Na zakończenie egzaminu, po pozytywnym egzaminie końcowym, uzyskując tytuł ratownika medycznego, ja każdemu mówię, że teraz jesteśmy takim samym ratownikiem, z takim samym dyplomem, różni nas tylko praktyka i pamiętajcie, że to paradoksalnie jest zakończeniem pewnego etapu waszego życia na tej płaszczyźnie edukacyjnej, ale jest początkiem waszej ratowniczej drogi. Bo jest to zawód, który wymaga ustawicznego, ciągłego, nieodzownego szkolenia, nie tylko tej praktyki, ale powtarzalności, zwłaszcza tych procedur, które są ekstremalnie rzadko wykonywane w ZRM-ach. Bardzo się z Tobą zgadzam i pojawiają się kolejne osoby. O, jest Pan Maciej Jabłoński. Jak my żeśmy się dawno nie widzieli, Panie Marcinie. Ja już myślałem, że Pan o nas zapomniał, ale ja się bardzo cieszę, że Pan jest z nami i już tylko muszę coś zapisać, żeby było 46. Konkurs uznajemy za zakończony i za chwilkę będzie podana prawidłowa odpowiedź, czyli 46 minęło, patrzę na nasz redakcyjny zegarek, który właśnie to pokazał. Pojawiły się 3 komentarze, do których, drogi Tomaszu, pozwolisz, że się odniosę. Pojawił się komentarz pani Natalii Krzemień, która napisała, że obecnie program licencjatu ma 960 godzin praktyk. Pani Natalio, w trakcie studiów licencjackich na przykład w Uniwersytecie Metropolitańskim, tak zwanym Oslomet, są również praktyki między kolejnymi rokami, między kolejnymi semestrami. My mówimy o tym, że po zakończeniu licencjatu osoba przychodzi do nas na 1600 godzin stażu, czyli jeździ ta osoba z paramedykiem, musi wypracować te wszystkie godziny, żeby pójść na egzamin OSCE test i jak go zda, jak go przejdzie pozytywnie, bez błędów krytycznych, to otrzymuje prawo podawania leków i wykonywania procedur na wyższym poziomie. Troszeczkę jeszcze ważną rzecz, bardzo ważną rzecz napisał Michał Sumian. Cześć Michale, cieszę się, że wróciłeś bezpiecznie ze Stanów, mam nadzieję, że na IT-Lesie było cudownie, zazdraszczamy bardzo mocno. Myślę, że tak, zdjęcia przepiękne, Michał. Koniecznie daj znać, jak było i jakie pierwsze efekty tego już są i gdzie można przyjechać do Ciebie na kurs, z przyjemnością się doszkolimy. Michał napisał, że ważne trafić pod skrzydło kogoś, od kogo można się uczyć. Z tym niestety jest problem i o tym też mi Paweł Bednarenko pisał i był odcinek o tym w NT Live, jak ważny jest mentor, jak ważny jest supervisor, jak ważna jest rola osoby, która prowadzi nas przez tą ścieżkę zawodową. Nie jest w hierarchii jakoś mocno wyjustowana tytułami, bo tak jak powiedziałem, tytuły naukowe są ogromnie ważne, to ma ogromne znaczenie, ale w naszej praktyce jest bardzo ważne, z kim i jak się przygotowujemy do tego praktycznego wykonywania zawodu. Nie wiem, Tomasz, może masz inne zdanie, ale ja mam takie doświadczenia z tego miejsca, gdzie jestem. Tak, dokładnie. Dlatego wiesz co, szereg uczelni też i dysponentów, do których taki praktykant trafia, wprowadziło też opiekunów praktyk, czyli nie student trafia randomowo na stację, jeździ z randomową osobą, wiecie, czasem mamy gorszy dzień, czasem mamy lepszy dzień, nie zawsze się chce i dlatego osoby stricte wyselekcjonowane jako gdzieś tam mentorzy, jako opiekunowie praktyk, którzy też posiadają predyspozycje równie ważne, bo pedagogiczne,
nie każdy z łbem jak biblioteka, jak to się mówi, potrafi wiedzę przekazać. Więc musi to być osoba, która zarówno jest zrównoważona, jeżeli chodzi o umiejętności takie psychologiczne i tego typu mentoring i przekazywanie informacji w sposób zrozumiały, bo to, że ja studentowi na drugim semestrze będę mówić o zaawansowanych kardiowersjach i różnego rodzaju ułożeniu elektrod w zależności od zaburzeń komorowych i nadkomorowych, no to niewiele mu to mówi, więc nie ma tutaj miejsca na popisywanie się jakąś gdzieś tam wiedzą, na wszystko przyjdzie czas. No niemniej jednak musi to być osoba, której się chce, która na ten dyżur przychodzi, wie, że ma praktykanta, będzie przekazywała wiedzę i to też wiedzę z uśmiechem na twarzy i dodatkowo osoba, która tą wiedzę gdzieś tam posiada, bo obserwowałem to, ja 13 lat w zawodzie pracuję i widziałem różnego rodzaju praktykantów. Możemy dywagować oczywiście od ich też podejścia, natomiast biorąc taką idealistyczną wersję, że przychodzi praktykant świeży, który chce się czegoś nauczyć i trafia na zespół, który jest wypalony, który się do tego fizycznie najbardziej prosto rzecz mówiąc nie nadaje, no to zrazi się też na samym etapie praktyk, no i też nie na tym to polega. Umiejętności miękkie, briefing, debriefing, które były przez wiele lat, ja o tym się dowiedziałem na studiach. Na studium medycznym mało kto generalnie omawiał z nami różnego rodzaju rzeczy, już nie mówiąc po zakończonych akcjach, natomiast to są też umiejętności takie, które są bardzo ważne, z tym studentem chociażby do urazu głowy na ulicy, do którego się pojedzie, omówić, słuchaj, zrobiliśmy to, co twoim zdaniem jest jeszcze do poprawienia, co moglibyśmy zrobić lepiej, też w analogii do tego nie uczeni mistrz, jesteśmy na zespole, ty jesteś praktykantem, okej, ale to czy ja mam doktorat, czy jestem po studium medycznym, nie ma najmniejszego znaczenia. Tutaj w kupie, w trójeczce w zespole działamy na korzyść tego pacjenta i wiele razy też mi się zdarzyło, że student mi powiedział, dlatego ja tych uczyłem, że nie ma głupich pytań, pytajcie o wszystko i nie macie tutaj trzymać języka za zębami, nawet na zasadzie, że mówisz, Tomek, kurde, a czemu ty ten lek podałeś? Bo ja niczym go podam, to się zapytam, słuchaj, co byś podał i co o tym sądzisz? Żeby też stworzyć takie też poczucie odpowiedzialności i integracji z tym zespołem, że pomimo tego, że jest na praktykach, jest członkiem zespołu. No nie jest cieniem, który ma się gdzieś tam przeglądać, popychadłem, który wnosi krzesełko i plecak na 4. piętro, tak? On też coś ma z tego wynieść, a co najważniejsze, tak jak mówię, ja 13 lat pracuję i kiedyś też zaczynałem. I trafiłem pod bardzo dobre skrzydła, ludzi, którym też się chciało, od których momentami trzeba było coś wyciągać i do tego też może studenci ratownictwa medycznego nas na chwilę obecną też słuchają, to słuchajcie, tak jak tutaj pani wcześniej napisała o tych ilościach godzin tych praktyk, generalnie może ich być mało, może być ich dużo, wiadomo, że lepiej, jeżeli byłoby tych praktyk więcej 960 godzin, czyli jakąś ograniczoną pulę tych godzin praktyk mamy, więc to jest też czas dla was, ciągnijcie za języki tych swoich mentorów, tych swoich opiekunów praktyk, bo to są też chwile, w których wy wynosicie też tą wiedzę i w których się uczycie. Nie wpatrujcie się ślepo gdzieś w książki albo w telefony, tylko po prostu działajcie również, czujcie się jako ten członek zespołu. Tak, tutaj bardzo dziękuję Pani Natalio. Taki komentarz, 1,5 godziny naszego spotkania, 90 osób na Facebooku, 50 osób na YouTubie, czyli mamy te spokojnie 140 osób, które nas słucha i ogląda. Pan Adam Grzybowski napisał taki fajny komentarz, będę prosił Cię, żebyś się do tego odniósł, ja się odniosę do niego w kontekście zrealizowanych audycji NT Live, a mamy już w tej naszej karierze ich przynajmniej kilkadziesiąt. Panie Adamie, kłaniam się Panu nisko bardzo i dziękuję, że jest Pan z nami. W odniesieniu do doświadczenia pracy, bardzo mało jest medyków, gdzie za dużym doświadczeniem idzie jakość i aktualizacja wiedzy. Do takich wielkie ukłony, miło patrzeć na pracę takich osób. Zachęcam Pana, Panie Adamie, do odcinka Jakość to będzie, gdzie naszym gościem był Marcin Wojcieszak, z którym o jakości rozmawialiśmy. I tu pozwolę sobie wtrącić taką małą uwagę. Nie każdy medyk, który pracuje nawet wiele lat, spełnia wymagania do tego, żeby być takim mentorem i superwajzorem. Nie każdy medyk ma kompetencje, jest przeszkolony do tego, żeby taką funkcję pełnić. Znam osoby, które są świetnymi paramedykami, którzy pracują na zespołach szybkiego reagowania, ale w pojedynkę. W zespole już niekoniecznie są świetni w tym teamworku, dlatego należy też dobierać odpowiednie osoby do funkcji. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Tomasz, ale temu procesowi trzeba się mocno po prostu przypatrywać. Tak, oczywiście, że tak. Dlatego ja mówię, że różnego rodzaju tytuły naukowe, 2-3 literki mniejszą ilością bądź większą przed nazwiskiem nic nie znaczą, tak samo jak doświadczenie w pracy.
odpowiadamy jako ludzie przed sobą i takimi ludźmi, jakich nas widzą, takich nas też piszą. No i za to tylko możemy gdzieś tam odpowiadać. Tu jest taka fajna sytuacja odnośnie tego, jak mówię o takich osobach web jak biblioteka. Był taki jeden przykład, nie nakreślę go oczywiście, żeby osoba gdzieś tam się nie zorientowała, natomiast na zawodach w ratownictwie medycznym pojechał zespół 3-osobowy, gdzie kierownikiem zespołu była bardzo doświadczona osoba, jeden z najważniejszych, można tak powiedzieć, ratowników medycznych w Polsce. W efekcie zespół zajął ostatnie miejsce, ponieważ nie potrafili wspólnie działać. Ja studentom przekazuję też jedną taką wiedzę. Pamiętajmy, jak nazwa nam wskazuje, jesteśmy zespołem ratownictwa medycznego, a nie bandą indywidualistów. Nie jesteśmy 2 jednostkami z zespołu podstawowego albo 3 jednostkami i każdy stwierdzi, że ja wyczytałem tak, albo ja na ostatnim kursie robiłem tak i moja wiedza jest lepsza niż twoja. Tak? Jak to w popularnym tutaj filmie było, że moja wiedza jest lepsza niż twoja, więc wszyscy jesteśmy zespołem i tak jak mówisz, nie każdy nadaje się tutaj do tej pracy, niezależnie od tytułu przed nazwiskiem i niezależnie od doświadczenia. Dlatego to, co mi się też bardzo podoba nazywam to ogólnie zachodnich modelach pracy, że ratownik medyczny ma też tą ścieżkę rozwoju. Nie każdy się nadaje, gdzieś tam już abstrahujemy od okoliczności zdrowotnych, jeżeli gdzieś tam ratownika dopadną i może znaleźć tutaj doświadczenie zarówno w zarządzaniu jednostką czy u dysponenta, jak również gdzieś tam w ośrodkach szkolenia i w mentoringu i w nauczaniu. Jeden znajdzie się we wszystkim, jeden natomiast będzie dobrym dydaktykiem, ale będzie kiepskim człowiekiem do współpracy, delikatnie rzecz mówiąc. Mam takiego kolegę, znam takiego kolegę, wspomniałem przed chwilą, jako jednoosobowa wpada, ogarnia, przyjeżdża zespół, on jedzie dalej, robić jako first responder, jest rewelacyjny. Pozwolę sobie jeszcze odnieść, drodzy Państwo, do czego? Do czego ja się chciałem odnieść? A to może za chwilkę, bo wszyscy tutaj pytają, jaka jest odpowiedź na pytanie. Więc tak, pojawi się plansza, będzie odpowiedź i ja bardzo bym prosił, drogi Tomaszu, żebyś się mógł do tego odnieść, do tej odpowiedzi, dlaczego taka, no bo fakt, no ale może, żeby troszeczkę na ten temat opowiedzieć, to mamy nadzieję, że się będziemy mogli Cię prosić o ciekawy komentarz do odpowiedzi na to pytanie. Proszę uprzejmie. Okej, jeszcze mi się wyświetli, żeby tutaj odnieść się w pełni. Okej. Pytaliśmy w tym pytaniu o przykład łyżki używanej do laryngoskopii, czy przykładem łyżki używanej do laryngoskopii nie jest, co sugeruje nam, że jedna odpowiedź jest poprawna, 3 są niepoprawne. No i generalnie o tyle było to podchwytliwe, że było drogą takiej wzajemnej dedukcji i wykluczania, czyli wszystkie są dobre poza jedną i o nią pytaliśmy. I teraz tak samo, jeżeli chodzi o łyżki, których używamy do intubacji, no myślę, że odpowiedź B i C Państwu się nasuwała jako pierwsza, no bo używamy łyżek Millera i łyżek McIntosha, czyli ich używamy, co nie było przedmiotem tego pytania. Łyżkę McCoya niektórzy możecie kojarzyć, taka specjalna łyżeczka, która ma taką dźwigienkę do unoszenia przy pomocy tutaj do intubacji. Natomiast podchwytliwe było D, bo nie mamy czegoś takiego jak łyżki Ducanto. Nazwa Ducanto padła notabene też specjalnie, niespecjalnie wcześniej w audycji. Jest to przykład katetera do odsysania. Zatem jeżeli chodzi o łyżki, które mamy dostępne, no najczęściej w takiej opiece przedszpitalnej, to będziemy mieli łyżkę Millera, łyżkę McIntosha. Łyżka McCoya była takim dystraktorem właśnie tutaj do odtrącenia uwagi. Natomiast prawidłową odpowiedzią odpowiedź D. Nie ma czegoś takiego jak łyżka Ducanto. Albo łyżka Ducato, ewentualnie Fiat Ducato jest. Fiat Ducato jest. Ewentualnie Fiat Ducato. Chociaż jak Fiat to tylko Multipla. Oj, powiało chłodem, to podobnie jak przed chwilą mówiłeś o tym zespole, gdzie czołowi medycy zajęli troszkę dalsze miejsce, to ja miałem wrażenie, że może mówisz Proszę? Ostatnie. Tak, ale ja miałem wrażenie, że może mówisz o drużynie narodowej piłki nożnej i się ugryzłem w język, czy to powiedzieć publicznie, no ale tam, a co tam? Nie oglądam. Ostatnio co polubiłem, wolę oglądać audycje sejmowe, przynajmniej im nabijam wyświetlenia i może dostaną w końcu złoty przycisk na YouTubie. Ale o polityce może nie dzisiaj, szczególnie w tej audycji. Nie, zdecydowanie, to taka dygresja tylko. Nie. Jesteśmy bardzo, o sporcie tak, bo już dzisiaj było o bieganiu i pewnych innych rzeczach.
ale może nie o polityce. Nie dzisiaj, nie teraz, może w kuluarach. Drodzy Państwo, mamy godzinę 20:59, czyli 1,5 godziny naszego spotkania już minęło, jeżeli dobrze pamiętam. Jak Wam się podoba, napiszcie w komentarzach, jak ta kwestia związana z samą książką. Czy ktoś jest z Państwa na sali? Czy ktoś już przeczytał tę książkę? Czy ktoś pracuje na tym podręczniku? Czy ta książka jeździ z Państwem może w karetce, może w plecaku, może gdzieś leży na sorze, bo jak wiemy, te procedury również wykonujemy intrahospitalnie, czyli na tej pierwszej linii frontu już w samym szpitalu. Podzielcie się swoimi doświadczeniami. Może jest coś w tej książce, co jest kontrowersyjnego, o co należy, drodzy Państwo, zapytać naszego dzisiejszego gościa. Drogi Tomaszu, padło przed chwilką jakieś pytanie, znaczy nie jakieś, pytanie od gościa i słuchacza. Ja to pytanie postaram się jak najszybciej odnaleźć. Pozwolę sobie poza tą partią Q&A zapytać, kiedy kolejna książka, może kolejna edycja, może część druga, albo może jakiś nowy pomysł na książkę, która jest gdzieś w planach Twoich i redakcji na ratunek. To Dominika chyba pytanie. Już szukam właśnie, szukam to pytanie. Panie Dominiku, bardzo bym prosił, może Pan jeszcze raz to pytanie mógł zadać, ale ja się postaram to pytanie... Będzie, mam o 0823 PM. Pan Dominik Gałuszka. Tomku, kiedy kolejna książka? Dobrze, to ja będę szukał, z Dominikiem znamy się już też od dawien dawna. Notabene wspólnie stawialiśmy pierwsze kroki, jeżeli chodzi o kierunek ratownictwo medyczne w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu, więc odpowiem wszystkim i odpowiem Tobie, Dominiku, chociaż wiesz, książka kolejna pisze się, myślę, że może też się pisać przez kolejne 8 lat, niemniej jednak nie będzie to książka tak jak Drożność dróg oddechowych, stricte gdzieś tam merytoryczna i tematyczna, o może w ten deseń, ale szczegółów za bardzo, szczegółów super ekstra nie będziemy zdradzać. Będzie to książka opisująca moje 10 wyjazdów, które przez 13 lat zapadły mi głęboko w pamięci. Natomiast żeby nie była to kolejna taka beletrystyka, czyli opisywanie, wrzucanie paru przekleństw, żeby się gdzieś tam to klikało i sprzedawało, to też będzie nosiła taki walor edukacyjny na zasadzie co zrobiliśmy, co należy zrobić, bo będą to sytuacje, które dotknęły zwykłych ludzi, w których świadkowie zdarzenia odgrywali kluczowe role i niejednokrotnie ta rola zawiodła, co było też notabene prekursorem do drożności dróg oddechowych. I to, co też w analogii powiedziałem 3 dni temu, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Na szczęście tutaj świadkowie zdarzenia podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, no niemniej jednak bez wentylacji. Owszem, w łańcuchu przeżycia będziemy mieli takie słowo, żeby uciskać klatkę piersiową, aby wydłużyć czas, tam tak ładnie na tej infografice jest napisane, no niemniej jednak też staramy się gdzieś w procesie edukacji, czy to na warsztatach z drożności dróg oddechowych i podstaw wentylacji pacjenta również uzupełniać tą literkę, że ten komponent B tego układu oddechowego i wentylacji tego pacjenta jest bardzo istotny i co ciekawe, jak wytyczne tutaj powiedziały, niezależnie od metody, którą będziemy ten tlen pacjentowi dostarczać i tu też właśnie pamiętajmy, że no nie intubacja ratuje życie tego pacjenta, tylko tlen, który temu pacjentowi podajemy, bo tutaj ma deficyt i tutaj dochodzi do hipoksji, z którą studenci notabene zawsze w 4H, w 4T walczą jako pierwszą, to zawsze zapamiętują, a doświadczenie pokazuje, że zupełnie inaczej. Doskonale. Pan Dominik napisał, może wspólnie następna książka. Taka propozycja padła na antenie NT Live o 21:02. Dominik się chyba tak nieskromnie tu przemyca i tak dalej. Panie Dominiku Gałuszko, panie doktorze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pragnę serdecznie przypomnieć, że taka propozycja padła. Także ja czekam nadal na odpowiedź. I tutaj mamy. Bardzo proszę, jesteśmy bardzo zadowoleni, że takie tutaj propozycje padają na naszej antenie. Przed chwilą zostało nam zadane pytanie przez panią Małgorzatę i śpieszymy, drodzy Państwo, by udzielić odpowiedzi na to pytanie. Pani Małgorzata zadała pytanie, gdzie można książkę kupić, gdzie można tę książkę nabyć. Mamy dla Pani też 2 wiadomości. Pierwsza jest bardzo dobra, bardzo dobra, a druga jest super bardzo dobra, bo właśnie pojawił się link
który został wklejony w komentarzach i ten link dotyczy bezpośrednio książki, o której dzisiaj rozprawiamy i nawet możemy Pani dać drugą bardzo dobrą wiadomość, bo ta książka jest obecnie w bardzo fajnej promocyjnej cenie. Wcześniej kosztowała tyle, teraz kosztuje tyle. Można wejść na link, który przed chwilą został wklejony do komentarzy i tam można z pewnością zamówić sobie publikację. I jeśli Pani tam gdzieś może napisze w komentarzu, że oglądała Pani i słuchała NT Live, to może się uda jakiś skromny albo nieskromny, taki wielki podpis zdobyć od Tomasza. Mam nadzieję, że to nie było ustalane, ale jeśli Pani Małgorzata pyta, to może się da to załatwić, co, Panie Magistrze? Pewnie, że tak. Z tym podpisem w ogóle tak jak gdzieś chyba wspomniałeś, jak się nie mylę, że ładny. To bardzo miłe, co mówisz i że tak twierdzisz, natomiast zupełnie innego zdania są osoby na stacji, gdzie podpisujemy kwitę o zamianę dyżuru, ponieważ nikt nie jest w stanie podrobić tego mojego podpisu. Więc on może ładnie i zamaszyście wygląda, natomiast do kwestii oczywiście nie podrabiamy podpisów, ale no jest ciężki, jak gdyby gdzieś tam do napisania. Jasne, doskonale. Zaglądajcie Państwo do tych naszych komentarzy, pojawiają się tam właśnie takie narzędzia jak link do strony i również wszelkie komentarze związane z publikacją. Pani Sandra Bogocz, przepraszam, napisała: nie jestem medykiem, ale chętnie bym poczytała. Trochę mam wiedzy, trochę nabywam, gdyż jestem w trakcie leczenia hemodializami. Pani Sandro, trzymamy kciuki za Pani leczenie. Jest Pani z pewnością super dzielną pacjentką i mamy zaszczyt spotykać naszych pacjentów w pracy i jak będzie Pani następnym razem w towarzystwie ratowników frontalnych, to proszę pomachać do nich, od nas, a Pani życzymy bardzo, bardzo dużo zdrowia. Pani Małgorzata napisała: Bulejak, prawie każdy odcinek oglądam. Bardzo się cieszę, to jest bardzo miłe i ktoś się zapytał, kiedy będzie ogłaszanie wyników konkursu. Panie Rafale, sprawdzimy w mailu pierwsze 5 osób i zostaniecie Państwo poinformowani. Dajcie nam chwileczkę czasu, żebyśmy mogli to spróbować po prostu rzetelnie podliczyć, żeby nie było jakichś nieporozumień. Pan Marcin Warchoł, który często jest z nami, napisał tak, że jest opcja podpisu, znak zapytania. Jak podanie adres, to osobiście się pofatyguje. Niech tak będzie, bardzo dobrze. Pani na ratunek redakcja Profil napisała: załatwimy podpis od Tomka, co jest bardzo fajne i pojawiło się pytanie od pana Adama Grzybowskiego: a może pomysł na wersję kieszonkową dla Prehospitalu? Może aplikacja? Co ty na to, panie Tomaszu? Co do ostatniego punktu, aplikacja, to rzucając tą marchewkę na wędce, kiełkuje się coś bardzo fajnego. I to nie tylko dotyczącego drożności dróg oddechowych, a co do wersji kieszonkowej i w ogóle jakiejkolwiek modyfikacji tej publikacji, no to już do pań z naratunku trzeba pisać. Ja jestem otwarty na wszelkie propozycje, także może coś takiego spłodzimy, skoro już jedno dziecko mamy za sobą, to czemu nie iść za ciosem? Pewnie, że tak. Drodzy Państwo, zastanawiajcie się już nad pytaniami do Tomasza, za chwilkę rozpoczniemy je zadawać. Ja mam dla Państwa bardzo dobrą i bardzo fajną wiadomość, ona jest bardzo atrakcyjna, związana z naszą kolejną audycją, która odbędzie się 11 grudnia i chciałbym dzisiaj zapowiedzieć tego gościa. Jeżeli wytrzymacie jeszcze parę minut z nami, to obiecuję Wam, że z pewnością będziecie usatysfakcjonowani, ale to za moment. Pierwsze pytanie, od którego chciałbym zacząć dzisiejsze nasze spotkanie, padło między innymi od Pawła Bednarenko. Paweł napisał to pytanie: przejrzyj u siebie, ja to wkleję na ekranie i też przeczytam, żeby słuchacze na Spotify mogli spokojnie się do niego odnieść, tak? Tak więc bardzo proszę. Ratownik na Wyspach pisze: Tomku, pytanie dla Ciebie. Jak według Ciebie powinno się utrzymywać dobrą jakość, biegłość ratowników w zabezpieczeniu dróg oddechowych? Nie każdy wykonuje intubację co tydzień albo co kwartał. Tak samo z zabezpieczeniem w inny sposób. Czy powinno się robić na przykład kwartalne sprawdzenie biegłości? Co myślisz o ewidencji przeprowadzonych przez ratownika intubacji i zabezpieczeń dróg oddechowych? Autorem pytania jest ratownik na Wyspach.
Tak jest, dziękuję serdecznie za to pytanie. Poruszyłeś bardzo ważną kwestię, którą ja również bardzo często podnoszę. Padło wcześniej, że same procedury, które są w procesie kształcenia, które ratownik medyczny i w kompetencjach, które ma za zadanie nabyć, to jedno, czyli generalnie suchy zapis na piśmie, tam jest między innymi intubacja, chociażby konikopunkcja, przyjęcie porodu przedszpitalnego, etc. Natomiast ja cały czas się skupiam na słowie powtarzalność. To, co powiedziałeś, jeżeli gdzieś tam wykonujemy, ja osobiście przy ostatniej resuscytacji krążeniowo-oddechowej 3 dni temu, czy 2 dni temu, wykonywałem procedurę intubacji dotchawiczej pierwszy raz od bodajże roku, żeby nie skłamać. Więc dla mnie tutaj rozwiązaniem byłoby wprowadzenie w coś w formie zeszytu, coś w formie, tak jak mówisz, ewidencji wykonywanych procedur. Na zasadzie z jakimś podanym czasookresem do ustalenia, na rok, na jakiś czasookres 2 lat, 3 lat, albo kwartalnie, na zasadzie słuchaj Tomek, wykonałeś w pierwszym kwartale 3 intubacje, a musimy wykonać, żeby utrzymywać o standardach, o których mówiliśmy, czy o jakości, którą chcemy utrzymywać, to żeby utrzymać w powtarzalności pewną jakość wykonania danej procedury, mówimy kurczę, no wykonałeś 3, no należałoby wykonać 10, więc oddelegowujemy Cię na przykład na oddział anestezjologii intensywnej terapii, gdzie takie procedury możesz wykonywać. Ja zawsze się tutaj też śmiałem, jak praktykanci notabene przychodzą, jeszcze raz do nich się odniesiemy na praktyki, to też z dzienniczkami swoich praktyk, tam mają procedury, które opiekun praktyk podpisuje, że zostały z nimi gdzieś tam zrealizowane w sposób praktyczny i biorąc pod uwagę ilość tych dyżurów, no to może 1 na 10 praktykantów w swoich praktykach zawodowych będzie wykonywał procedurę intubacji dotchawiczej, nie mówiąc o przyjęciu porodu w warunkach przedszpitalnych. Dlatego uważam, że procedury, które wykonujemy, które są nam czy narzucane, czy są w rozporządzeniu ministra zdrowia i w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, powinny być weryfikowalne, żeby utrzymywać stałą jakość w wykonaniu tej procedury. Takim samym przykładem może być chociażby kardiowersja. Każdy wie, każdy słyszał, na KDMR-ze raz przez 5 lat ktoś na ALS-owych scenkach taką jedną procedurę przećwiczy, ale jak się jedzie o 3 w nocy do niestabilnego pacjentu z tachyarytmią, no to jest problem, jak to było, że te synchronizowanie, te znaczki, gdzieś to się naciskało, gdzieś to taki objaw Yeti, nie? Czyli każdy wiedział, każdy słyszał, a nie każdy robił i nie każdy to przećwiczył. Więc ja jestem mega zwolennikiem w tą stronę, żeby to poszło, żeby wprowadzać powtarzalność danej metody, ale również z jakąkolwiek weryfikacją komisyjną, jak zwał, tak zwał, natomiast żeby tych intubacji, i to fizycznie nie na samym fantomie, bo też możemy dyskutować, ostatnio u nas na uczelni powstała taka fajna dyskusja, czy lepiej intubuje się fantoma, czy pacjenta? No i odpowiedź, to nie jest zero-jedynkowa odpowiedź, tak? Bo na fantomie możemy wyćwiczyć jak gdyby samą technikalię podejścia do danej procedury i wiadomo, że i guma nie odzwierciedla tak samo anatomii pacjenta i kwestie zalania jego dróg oddechowych i tak dalej. Więc tutaj, Pawle, myślę, że trzeba by było w ten sposób do tego tematu podejść, nie tylko pod kątem zabezpieczania dróg oddechowych, ale wziąć na tapetę taką przysłowiową każdą procedurę, zwłaszcza tą ekstremalnie rzadko wykonywaną. No, ratownik medyczny może konikopunkcję robić. Ja przez 13 lat zrobiłem 2 razy konikopunkcję na pacjencie, a nie na kadawerze i nie na fantomie. Bo na kadawerze i na fantomach no, w setki może nie, ale w dziesiątki to pójdzie. Natomiast fizycznie w sytuacji stresogennej raz o 2 w nocy, raz praktycznie w samo południe, no 2 razy przez 13 lat, no to nawet ciężko powiedzieć, że ekstremalnie rzadko, promilowo w zasadzie jest. I teraz jak utrzymać to, żeby to było na wysokim poziomie, nie? Może jedną z takich odpowiedzi będzie moje malutkie doświadczenie. Pracuję w norweskim systemie za chwilkę od 10 lat. My mamy recertyfikację uprawnień co roku. Nie mamy żadnych książeczek co 5 lat. Nie mamy takiego systemu, jak wygląda to w Polsce. Nawet nie mamy pieczątek, co już kiedyś mówiłem na antenie, więc może częściej, regularniej i konkretniej, a nie tylko i tu 3 kropki. Pojawił się komentarz od Bartka Świątka. Bartek, pozdrawiamy Ciebie najserdeczniej. Bartek z Lardal Medical Poland. To są fantastyczni ludzie, których po prostu uwielbiam i myślę, mam nadzieję, z jakąś niewielką wzajemnością. Bartek napisał, myślę, że warto tutaj czerpać wzorce z naszych kolegów z USIA. Polecam przejrzeć projekt RQI. Co prawda dotyczy on klasycznego BLS-u, ale program zakłada cykliczną weryfikację oraz szkolenie dla całego personelu. W przypadku braku zaliczenia pracownik kierowany jest na dodatkowe szkolenie.
O tym też bardzo często rozmawialiśmy z Michałem Czerwiskim, który w NHS-ie brytyjskim również, podobnie jak Paweł Bednarenko czy Alex Hepner, funkcjonują, tak więc to są ciekawe doświadczenia i dziękuję Tobie, Bartku, że podałeś te przykłady, podałeś te linki. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami i bardzo jest mi miło, że wspierasz nas swoim doświadczeniem i swoją wiedzą, bo jako osoba, która od wielu lat wspiera nas w ogóle w ratowaniu pacjentów zgodnie z ideą Lardal, że pomagamy ratować pacjentów, pomagamy ratować zdrowie i życie ludzi. Bartek napisał, według wielu anestezjologów pod kątem technicznym trudniej intubuje się trenażery, fantomy. Opinie słyszałem wielokrotnie. To jest to pytanie, czy może ten komentarz, który pozwoliłem sobie, żeby jeszcze wybrzmiał, a Bartkowi jestem za to niezmiernie wdzięczny. Również wdzięczny, myślę, jest za odpowiedź sam Paweł Bednarenko. Świetnie, że jesteś z nami, stały nasz partner i bardzo miło jest, że jesteś dzisiaj tutaj z nami. Drodzy Państwo, kolejne pytanie pojawiło się wcześniej, chciałbym do niego też wrócić, bo ono jest bardzo ważne. Pan Rafał Kunicki napisał, jak przezwyciężyć barierę intubacji bez NZK, na przykład w sytuacji oparzenia dróg oddechowych. Alternatywa nie wystarcza, intubacja niemożliwa. Gdzie jest złoty środek? Pyta Rafał Kunicki. Przepraszam, pan Rafał Kunicki. Jasne, jest to jedna z wielu, znaczy jedna z niewielu ekstremalnych sytuacji, których nie życzę nikomu i możemy zderzyć to z obecnymi rysami prawnymi, czyli z możliwościami, które możemy. I tu jest bardzo fajna dyskusja typu co można zrobić, bo możemy sobie zaintubować takiego pacjenta praktycznie, bo mamy sprzęt do tego, ale prawnie nie możemy. Więc złoty środek, jeżeli chodzi o nomenklaturę prawną, jeżeli występuje sytuacja oparzenia dróg oddechowych, ale różnego rodzaju tutaj niemożliwości wentylacji pacjenta, o czym też mówi chociażby akronim Vortex i dochodzimy do takiej sytuacji cannot intubate, cannot oxygenate, czyli nie możemy zabezpieczyć dróg oddechowych nie tylko intubacją dotchawiczą podgłośniowo, ale nie wentyluje się, tak jak tutaj Pan wspomniał, również metodą nadgłośniową, no to w obecnych ryzach prawnych, jeżeli bierzemy pod uwagę ryzy prawne, to zostaje nam tylko i wyłącznie procedura konikopunkcji takiego pacjenta, na chwilę obecną w ryzach prawnych. Takie sytuacje nie zdarzają się przynajmniej na moim gdzieś tam podwórku, czy na takich doświadczeniach, jak wymieniamy się zarówno na płaszczyźnie akademickiej, ale tutaj już stricte praktycznie z ratownikami, którzy gdzieś tam pracują w systemie pod kątem oparzenia dróg oddechowych, no to spotkałem się z częścią osób, że można powiedzieć prawnie podejmują te ryzyko, biorąc pod uwagę potencjalnie przewyższającą korzyść dla pacjenta i intubują takich pacjentów, oczywiście rurką o zmniejszonym świetle, natomiast no, podejmują taką próbę intubacji. Ja zawsze w tej sytuacji też mówię później, słuchajcie, wszystko jest super, można robić off-label wiele rzeczy i wiele rzeczy off-label się robiło, natomiast pytanie, w którą stronę ta sytuacja medyczna pójdzie, jak się skończy z tym pacjentem i co będzie dalej chciała ewentualnie zrobić rodzina bądź prawnik. Bo jeżeli ktoś potem weźmie ustawę, rozporządzenia i biegłych, my mamy kilka sekund przy tym pacjencie na decyzję, biegły ma kubek kawy i kilka miesięcy na rozpatrzenie tej sprawy i wam powie, że kurde, dlaczego ty tą rurę wsadziłeś, jeżeli nie możesz? I to jest jedna z wielu sytuacji. Wielu ratowników w Polsce intubuje też bez nagłego zatrzymania krążenia. I mówię, możemy dyskutować tutaj, czy ok, czy nie, no biorąc pod uwagę określone sytuacje kliniczne, pacjent na tym lepiej wyjdzie, ale znam sytuację z Polski, gdzie taki pacjent trafił na SOR, na bardzo doświadczonego anestezjologa, a notabene specjalistę medycyny ratunkowej i notabene osobę, która robi podyplomówkę z prawa medycznego. I pierwszym pytaniem było, dlaczego pacjent jest zaintubowany, skoro nie miał NZK. I w efekcie tego, bo to jest sytuacja z północy Polski, w efekcie pacjent zmarł. I teraz pytanie prokuratora się będzie nasuwało, bo prokurator nie zada pytania, dlaczego pan zabił pacjenta, tylko czy procedura intubacji, w której odnośnie do poprzedniego pytania nie mamy doświadczenia i z tym się każdy zgodzi, czy wydłużająca się procedura, która w tej sytuacji nie była konieczna, była bezprawna, czy mogła doprowadzić do uszkodzenia hipoksemicznego mózgu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to są cholerne sprawy. Ja wiem, że ona się już bodajże drugi rok ciągnie i na razie nie ma swojego finału. Natomiast no, musimy w danej sytuacji jak gdyby myśleć i
przepraszam, a lampka mi się przewróciła, myśleć, co możemy w danej sytuacji zrobić. Tu Igor Żmutka notabene ma takie bardzo ładne hasło, czyli musimy robić przy pacjencie każdym wszystko, co potrzeba, a nie wszystko, co można. Pod kątem dróg oddechowych tak samo, przecież my możemy wsadzić 4 rurki intubacyjne do ust pacjenta, do nosa po 4 rurki nosowo-gardowe, no dlaczego nie? Gdzie tak pisze, że nie można? Nie? W każdym razie jak gdyby nie jest to wymagane w określonej sytuacji klinicznej, dlatego jeżeli ratownik jest bezpośrednio przy pacjencie w danej sytuacji klinicznej, to on ocenia zarówno jego stan i komponenty w oparciu o badanie przedmiotowe i podmiotowe, ale również ryzyko i konsekwencje potencjalne prawne, bo pamiętajmy, że za wszystko też odpowiadamy prawnie. Więc ciężko jednoznacznie na to odpowiedzieć, tak jak pytałeś o złoty środek, nie ma takiego złotego środka, więc prawnie pozostaje jedynie, jeżeli nie jesteś w stanie wentylować pacjenta, w myśl B, a A efektywnie zabezpieczyć zdrożności jego dróg oddechowych, to prawnie pozostaje konikopunkcja. Pytanie z jakim efektem, no bo generalnie dziurawiąc małą igiełką, no to de facto nie jesteśmy w stanie zbyt efektywnie wentylować tego pacjenta. Jasne. Nie życzę takiej sytuacji nikomu. Napisał do nas pan Marcin Warchoł taki komentarz: żeby móc coś poprawić, to musimy wiedzieć, od czego zaczynamy, więc na początek monitorowanie, nur restricted, bo tu jest jakość, a nie jakość. Panie Marcinie, myślę, że nie był pan z nami w trakcie tego odcinka. Ja już teraz pozwolę sobie wkleić odcinek z Marcinem Wojcieszakiem, z autorem bardzo ważnego miejsca w internetach, który nazywa się Lukas Felczer. Zachęcam pana do tego odcinka, gdzie rozmawialiśmy właśnie o jakości i między innymi o monitorowaniu, między innymi o tych kwestiach, które padły już dzisiaj, które zostały poruszone przez Tomka w jego bardzo ciekawej wypowiedzi, również się znalazło. Więc jeżeli uzna pan kiedyś, że warto nas posłuchać, czy na siłowni, przez Spotify, czy siedząc sobie w domu z kubkiem gorącej herbaty, bo już zimno na zewnątrz, proszę obejrzeć i zachęcam do skomentowania tego filmu, tego nagrania, podzielić się swoimi doświadczeniami. Paweł Brożyna, którego bardzo pozdrawiam, Paweł to Koszalin, bardzo zaangażowany w funkcjonowanie PRM-u na swoim terenie, ale nie tylko, bo uczestniczył też w różnych mistrzostwach na arenie krajowej, napisał, no właśnie, jest dobrze, jak jest dobrze, no bo bardzo często nic z tym nie chcemy zrobić, jeżeli konsekwencja, niestety, na nas nie spadnie. Ja nikomu nie życzę złych rzeczy, żeby się działy, ale czasami mam wrażenie, Tomaszu, że mało energii wkładamy w to, żeby się pochylić nad refleksją, żeby się pochylić nad debriefem, a sądząc po przeczytaniu twojej książki, jest tam tyle rzeczy, na których się można wyłożyć, że takie myślenie o konsekwencjach powinniśmy mieć w głowie i powinno ono być mocno wczytane w nasze ratownicze DNA. Co ty na to? Tak, zgadza się, ale wiesz, żeby generalnie płynniej się poruszać po danej tematyce, to też praktyka czyni mistrza. Więc trzeba ustawicznie powtarzać pewne czynności, w określonych czynnościach i procedurach wyrobić wręcz pamięć mięśniową do określonej procedury. Tutaj można się też pochylić nad wieloma wątkami. Ja zwolennikiem osobiście w moim pogotowiu, u mojego dysponenta byłem, można się zgodzić, nie zgodzić, można dyskutować, stałych zespołów, które z sobą jeździły, zwłaszcza w ekipie dwuosobowej. Tutaj notabene u Lukasa Felczera ostatni bardzo fajny artykuł na temat jakości wysyłania jednego P do NZK, co też nie powinno mieć miejsca. Monitorowanie tego jakości, notabene z profesorem Nadolnym też była taka rozmowa o tym monitorowaniu tej jakości wykonywanych procedur. Natomiast tak, im częściej będziemy wykonywać daną procedurę, tym będziemy się też czuli pewniej, więc ta powtarzalność tutaj będzie ważna, bo to nie tylko w aspekcie drożności dróg oddechowych. Na każdej procedurze u nas ciąży ryzyko i ryzyko błędu, więc dlatego jeszcze raz powtórzę, zwłaszcza u tych ekstremalnych sytuacji, zaintubowanie noworodka, świeżorodka czy 6-miesięcznego dziecka o 3:00 w nocy, myślę, że też nie życzę nikomu a zdarzało się wykonywać, więc nie tylko trzeźwość umysłu, ale tak jak mówisz, też podejście w pełni profesjonalne. Jesteśmy profesjonalnym zawodem i nie możemy, za przeproszeniem, klepać tego dziadka, co ma 80 lat, wnuczkowie czy rodzina go uciska i powiedzieć, że to się już nie opłaca, bo to przecież stary człowiek swoje przeżył. Bo każdego też należy gdzieś tam walczyć, oczywiście gdzieś tam w kolaboracji z rodziną, takie rozwinięcie zysków potencjalnych i strat, ale to, co też było przedmiotem jednej z audycji, która mi się też bardzo spodobała, że brakuje mi czegoś takiego jak system no fault.
możliwości przyznania się gdzieś tam do błędu, już nie tylko tego briefingu i debriefingu, o którym mówiliśmy, czyli żeby podnosić tą jakość i ciągle walczyć, omawiać, co się zrobiło źle, bo każda akcja nie idzie idealnie, to nie jest na dobre i na złe. Wszędzie da się zrobić coś szybciej, wszędzie tlen się da szybciej podłączyć, można było jednak kurczę nie intubować, można go było na iGelu zostawić, można mnożyć tego typu przykłady, dlatego to jest jedna rzecz i druga rzecz też taka z obserwacji, że w porównaniu, w połączeniu z tym brakiem briefingu i debriefingu, no jest to tak, no nie udało się, no kolejny trup, no nie udało się, takie jest życie, widocznie tak los chciał, natomiast no moglibyśmy się pochylić na tym, że czemu tak wyszło i może kurczę w niektórych sytuacjach jest to z naszej winy. Ja sytuacyjnie tak samo powiem, to też w jednym z dużych pogotowi na terenie województwa, notabene gdzieś na zachodzie Polski, resuscytacja krążeniowo-oddechowa przeprowadzona przez 60 minut w rytmach niedefibrylacyjnych, gdzie szły leki w pętlach 3-5 minutowych zgodnie z algorytmem, natomiast po zakończonych czynnościach w 60 minucie okazało się, że co te przysłowiowe 2 cykle, czyli co 4 minuty nie szła adrenalina, tylko szła atropina. I teraz przyznaj się, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak przykłady można mnożyć i tak dalej. Jasne. Przykłady, które gdzieś tam w naszej pracy są mniej bądź bardziej istotne, ale możliwość przyznania się do błędu albo możliwość, nie wiem, tak, ja zepsułem to i wzięcia jak gdyby odpowiedzialności, przedyskutowanie, no słuchaj, okej, dobra, zepsułeś, zrobiłeś coś źle, ale dlaczego to zrobiłeś? Może jakoś ci pomóc, może jakoś rozwiążemy ten problem, żeby na przyszłość takiej sytuacji nie było. A tutaj na zasadzie rózga i dostanie po dupie, nie? Więc albo mamy efekt z odbicia, że jeżeli coś się robi źle, to się zamiata wewnętrznie pod dywan, bo się człowiek boi do tego przyznać, albo jak wychodzi już gdzieś dalej, to po prostu jest to zamiatane pod dywan, a nie mamy tego systemu wyciągania konsekwencji. I tutaj pozwolę sobie też odnieść do jednego przykładu, który tak samo, już kolejny, bo to możemy mówić, że to był jedyny przykład, który był tym takim predyktorem do powstania jak gdyby też tej książki. Bardzo dawno temu, ja już kolejny raz mówię, że ja stary jestem i dinozaur, jestem taka platforma Vimeo, była kiedyś, może ktoś jeszcze kojarzy. Ja na Vimeo kiedyś zobaczyłem taki film, on do dzisiaj jest dostępny na tej platformie, o pani Elaine Brownlee. To jest taki bardzo fajny film, zresztą jest w ogóle kod QR do zeskanowania w tej książce pod tytułem Just a Routine Operation. To była sytuacja i to była pani, która trafiła na rutynowy zabieg laryngologiczny i po jej znieczuleniu napotkali szereg problemów z utrzymaniem drożności i utrzymywaniem odpowiedniej oksygenacji tej pacjentki. W efekcie do tego tam jest poruszone wąskie widzenie tunelowe, patrzenie tylko w jedną rzecz. Anestezjolog, który notabene był bardzo doświadczone pielęgniarki anestezjologiczne i wózek resuscytacyjny, który zawierał szereg udogodnień od przyrządów nadgłośniowych i tak dalej. Natomiast wraz ze spadkiem też saturacji i rosnącą presją zatraciło się poczucie czasu i lekarz skupił się tylko i wyłącznie na procedurze intubacji dotchawiczej za wszelką cenę. Wiadomo, że nam w tej sytuacji czas zdecydowanie szybciej mija, na komórki nerwowe i mózg tego czasu nie ma, w efekcie czego doszło w zwykłym, rutynowym zabiegu do uszkodzenia mózgu tej kobiety i w efekcie i decyzją męża kobieta została odłączona od aparatury, później już sztucznie podtrzymującej jej życie i zmarła. Natomiast dlaczego to jest ważne i dlaczego nad tym się tak rozwodzę? Mąż, notabene pilot zawodowy linii lotniczych, można powiedzieć, no osoba, która tego tak nie zostawi. I tak, nie zostawiła tego, tylko nie ciągnęła prawnie tego lekarza za fraki, za odpowiedzialność karną, cywilną, finansową, tylko powiedziała, nie, słuchajcie, ja jestem pilotem, my mamy checklisty. Dlaczego moja żona zginęła? Czy nikt nie wpadł na pomysł, żeby sprawdzić, kurczę, desaturuję, czy zrobiliśmy po kolei wszystko? No nie, więc w efekcie tego powstała fundacja cała na rzecz szkoleń tego, żeby zapobiec śmierci przyszłych osób, takim jak była pani Elaine. Więc on nie ciągnął tutaj konsekwencji, on poszedł do dyrektora szpitala i powiedział, on nie żąda odpowiedzialności, on żąda, żeby ten lekarz zrobił kilka dodatkowych kursów i żeby przeszkolić jeszcze kilkanaście osób w tych technikach, żeby efektywniej zrobić. Powstały checklisty i żeby można było, tak jak w samolocie, jak wysiądzie silnik, wysiadł silnik, to sprawdzamy po kolei wszystkie, jak gdyby zgodnie z checklistą rzeczy i to potrafiłoby, że na pewnym momencie by było, kurczę, intubacja trwa już 2 minuty, wsadzamy, nie wiem, maskę krtaniową, tak? No, tego tam zabrakło, w efekcie czego ta pani zmarła, natomiast ten system no fault, na zasadzie było tak, faktycznie zrobiliśmy tak i wyciągnijmy z tego coś dobrego.
tak, życia mojej żony już nikt nie wróci, ale możemy uratować życie innych pacjentów, których będziemy chcieli, ja to tak ładnie napisałem i to jest też motto mojego kursu, że już wielu ludzi zostało zaintubowanych na śmierć. Tak, to prawda, masz rację. Życie, tylko powietrze, w zasadzie tlen, który jest tłaczany przez daną rurkę, czy nawet maskę twarzową, bo tego nie trzeba przyrządu żadnego. Zgadza się, drodzy Państwo, znamy tę historię, o której Ty przed chwilą powiedziałeś, zresztą w Twojej przedmowie na początku jest napisane odnośnie niskiej podaży tlenu do mózgu, do komórek nerwowych, jest stwierdzenie w języku polskim czas to mózg, time is brain. I a propos checklist i a propos tych kursów, to zobaczcie, byłem, drodzy Państwo, we Wrocławiu na fantastycznym szkoleniu, Tomek Górecki, dziękuję Ci za zaproszenie. Po konferencji w Czeladzi pojechałem do Wrocławia i miałem możliwość uczestniczyć w pierwszym pilotażowym szkoleniu 18, gdzie te checklisty są odnośnie jak badać pacjenta, u którego wystąpił epizod neurologiczny. Zobaczcie, drodzy Państwo, nie bójmy się checklist, nie bójmy się tego, że to są narzędzia, które możemy wyciągnąć w każdym momencie, czy to w wersji papierowej, czy to w wersji elektronicznej. Mamy też takie fajne ściągawki. Nie bójmy się kontrolować naszego poczynania. Wspomniałeś o pilotach. Sporo latam i za każdym razem, kiedy procedura cross-checku, sprawdzenia, czy te drzwi są zamknięte, czy otwarte, zobaczcie, ile tysięcy razy te osoby z crew member wykonują te procedury i się tego ani nie wstydzą, ani nie uważają, że potrafią to. Wykorzystujmy takie narzędzia, korzystajmy z takich doświadczeń, o których przed chwilą powiedział Tomasz, między innymi te doświadczenia zmarłej tragicznie pacjentki, ale dzięki mądrości jej męża robi się teraz dobre rzeczy i należy się tego trzymać, prawda, Tomasz? Tak, tak. Tu też jeszcze będę chciał wtrącić taką może ciekawostkę. Myślę, że każdy pamięta lądowanie kapitana Wronę bez podwozia wysuniętego, co było też jak gdyby w procesie obrony kapitana Wrony, ponieważ w checkliście nie było punktu pod tytułem sprawdź bezpiecznik za fotelem. I co się okazało, i to też jak gdyby w konsekwencji o tym, o czym mówiliśmy, o tej odpowiedzialności karnej, jak gdyby na tej płaszczyźnie został uniewinniony, ponieważ zrobił wszystko z checklistą, a to, że ona nie obejmowała sprawdzenia tego bezpiecznika, co zostało dodane później, tak, działał zgodnie z checklistą, więc on wykonał wszystkie swoje rzeczy. Tutaj tak samo w tej analogii, ja bardzo chętnie korzystam z różnego rodzaju checklist i pomocy i nie bójmy się tego, że one są odbierane jako jakiś poziom niekompetencji, braku wiedzy, tylko to nam pozwala w danej sytuacji stresogennej, a w takiej działać zgodnie ze standardem, żeby czegoś nie pominąć i żeby nie wpaść właśnie w te wąskie widzenie tunelowe, zatracenie czasu, ufiksowanie się na jednej procedurze, no, która generalnie w wielu przypadkach praktycznie zawsze będzie konsekwencją albo trwałą niepełnosprawnością, albo śmiercią tego pacjenta. Więc zerknięcie do aplikacji, do telefonu, czy do jakiejś wersji książkowej, no, dla mnie nie jest żadną ujmą. Ja sobie później na przykład po danej procedurze również wolę sprawdzić, czy na pewno wszystko zostało powiedziane. I to nie tylko na akademickim poziomie 4H4T, tam jest bardzo dużo rzeczy do sprawdzania, więc to jest też taką kwintesencją. Nie bójmy się używać checklist, one są bardzo fajne. I nie bójmy się kontrolować siebie nawzajem w dobrym tego słowa znaczeniu. W miejscu, gdzie pracuję, zanim podam lek, muszę pokazać ampułkę koledze, czy na ampułce jest napisane adrenalina, czy atropina, o której przed chwilą powiedział Tomasz. To jest tak zwany cross-check leków. Nie wolno mi zaadministrować leku bez pokazania koledze, czy ten lek rzeczywiście tak się nazywa. A nawet jeżeli nie ma kolegi, bo jest zajęty na przykład sprzętem, to rodzina pacjenta ma przeczytać na głos, co jest napisane na ampułce i później to musi być udokumentowane, tak? I dokładnie tak. No tutaj też trzymając się chociażby drożności dróg oddechowych, checklista speed bump, czyli z takim double cross-check, czyli podwójnego. Jedna osoba czyta, druga sprawdza, tak? Więc to jest też bardzo fajne. Kiedyś, tak jak wspomniałem o prekursorach polskiej ultrasonografii gdzieś ratowniczej w Polsce, myśmy kiedyś, jeszcze pamiętam z doktorem Cebulą, na moich studiach licencjackich, zresztą propozycja też tematu mojej pracy licencjackiej miała obejmować umiejętności miękkie, briefing, debriefing, ale tam się też chcieliśmy skupiać na właśnie tej pętli zamkniętej, jak to jest ważne w działaniach zespołu, typu tak jak mówisz tutaj, słuchaj, podajmy miligram adrenaliny, ok, naciągnąłem miligram adrenaliny, mam miligram adrenaliny, podałem miligram adrenaliny. Ponieważ później, jeżeli robiliśmy to w sytuacjach takich kontrolowalnych, ALS-owych scenkach, o których uczestnicy nie wiedzieli, to później dochodziło do chaosu, dorzucało się dużo tych takich dystraktorów, tych takich rozpędzaczy ich uwagi
i oni się później gubili, czy ten lek został podany, czy nie został podany, a to dotyczyło nie tylko leków, ale i procedur i zatracenia tych pętli czasowych i odpowiedzialności tej czasowej. Więc dużo rzeczy trzeba kontrolować i nie bójmy się tego. Drodzy Państwo, tutaj pojawił się przed chwilą taki fajny wpis Łukasza Wierzby, który jest fantastycznym partnerem do realizowania ciekawych doświadczeń związanych ze streamami, wywiadami i w trakcie kongresów i sympozjów. Z Łukaszem zrealizowaliśmy ostatnią konferencję w Czeladzi. I Łukasz napisał, że widzę, że jest rekordowy odcinek co do długości. Nie, mój drogi Łukaszu, najdłuższy odcinek był z panem profesorem Nadolnym, trwał on 3 godziny i 53 minuty. Wszystkie te osoby, które chciałyby posłuchać i obejrzeć odcinka związanego z panem profesorem Nadolnym, który odpowiadał na wasze pytania, są w tym momencie wklejone. To jest jakby pierwsza rzecz, do której chciałbym się odnieść, już pomału idąc w kierunku naszego wyjścia ze studia. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem Państwu pokazać. A odnośnie tego, co powiedział przed chwilką również Tomasz, był taki odcinek, który nagraliśmy z panem doktorem Tomaszem Derkowskim. Rozmawialiśmy o anglosaskim systemie medycyny przedszpitalnej i między innymi o tej procedurze speed bomb, o tych checklistach rozmawialiśmy z panem doktorem. Zachęcam Państwa do tego, żebyście obejrzeli te odcinki, bo tam są pokazane rzeczy, które ewidentnie można wprowadzać w życie i nie trzeba czekać na zmiany systemowe, ustawy, rozporządzenia, może nowego ministra zdrowia, nie wiemy, kim on będzie, nieważne, zacznijmy od naszych miejsc i tutaj polecam Państwu kontakt z Marcinem Gbiorczykiem, który jest chyba największym fanem checklist, jaki w życiu znam, on jest ratownikiem koordynującym SOR Leszczyński, jak Marcin czasami pokazuje zdjęcia kolejnych checklist, czy od Krzysia Kotlińskiego, czy od Jakuba, czy od Tomka Janusa, czy właśnie od tutaj tych wspomnianych wcześniej innych procedur, to jest niesamowite. Róbmy to, korzystajmy z tych narzędzi, korzystajmy z tej wiedzy i doświadczeń naszych gości, między innymi śląskiego sanitariusza, który jest dzisiaj w NT-Live. Tomasz, czy pytania, czy to są jeszcze jakieś pytania? Jest pytanie od naszego widza, pan Bogdan Biecki. Tomku, to jest to, co zawsze powtarzał doktor Grzegorz Cebula. Drodzy Państwo, nie bójcie się checklist, używajcie ich, rozmawiajcie o wyjazdach po ich zakończeniu, czyli debriefujmy się, pomoże nam to zrozumieć, co robimy i podnosimy swoją wiedzę ze znakiem zapytania, no ale pan Bogdan stwierdził ewidentnie to, co było przed chwilą powiedziane. Tak, i to już podnoszony temat z 10 lat temu, Bogdan, nie? Bo z Bogdanem akurat razem też mieliśmy przyjemność studiować ratownictwo medyczne, więc też Boguś, bardzo Cię pozdrawiam. Pani Ania Burczyńska napisała: na ostatnim kongresie w Krakowie przedstawiałam prezentację na temat wykorzystania lotniczych CRM w pracy zespołów urazowych. Po kilku wywiadach z pilotami zawodowymi marzy mi się, abyśmy chociaż trochę w naszym środowisku zaczęli doceniać umiejętności miękkie i listy kontrolne i symulacje, ale widzę, że to długa i trudna droga. Pani Anno, zapraszam do współpracy z NT-Live. My zachęcamy w trakcie naszych wywiadów i rozmów do tego, żebyście Państwo napisali do nas. Ja za chwilkę podam adres mailowy. Proszę napisać z Pani pomysłem. Zróbmy wspólny odcinek NT-Live o czymś takim. Niech Pani przyjmie zaproszenie, zaprośmy innych gości, podyskutujemy, jak to należy zrobić, żeby tę drogę skrócić, Pani Aniu, bo nie mamy czasu. Nie możemy pozwalać sobie na to, że tracimy naszych pacjentów. Ci, którzy odchodzą w procesie naturalnego odchodzenia, to jedno, a ci, którzy odchodzą przez nasze zaniedbania, nie wolno nam tego akceptować. Tak więc rzucam wyzwanie, Pani Anno. A co? Najwyżej się Pani nie zgodzi, ale najwyżej proszę w komentarzu napisać, czy propozycja jest dla Pani atrakcyjna. Drogi Tomaszu, z czym tak naprawdę jako autor tej książki chciałbyś, żeby każdy, kto ją przeczyta, 2-3 najważniejsze rzeczy, żeby zostały w głowie? Takie Twoje marzenie, taki Twój cel, kiedy nawet tę książkę pytałeś, to co by to było? No, pierwszą rzeczą to podsumowanie, że pacjent potrzebuje tlenu, niezależnie od metody, która jest mu dostarczana. I to też ma tutaj ta publikacja na celu zweryfikować wszystkie dostępne aktualnie zgodnie z rozporządzeniem możliwości, które ratownik medyczny może wykonać. No jest ich całkiem sporo, żeby sam sobie uzmysłowił plusy i minusy. To jest myślę, że taka najważniejsza rzecz i takie uzmysłowienie, że właśnie nie każdego pacjenta trzeba intubować. To chyba druga rzecz, taka, którą można gdzieś generalnie tutaj osiągnąć.
Mhm. A trzecia? A trzecia? Nie wiem, nie przychodzi mi nic do głowy teraz. Mam nadzieję, że jednak... O! Rękawice zostały podjęte przez panią Anię. Tak więc, pani Aniu, już piszemy tutaj elegancko w komentarzach adres mailowy, gdzie należy się zgłosić ze swoim pomysłem po prostu do naszej pani sekretarz, do pani Jagody Nowak i z pewnością ten mail, ta informacja wpadnie w moje dziennikarskie ręce. Krzysztof Kotliński, uderz w stół. Kotliński Krzysztof się odezwie. Jakie nowe leki śląski sanitariusz chciałby widzieć w ZRM typu P do samodzielnego stosowania przez ratownika medycznego? Wiesz co, cześć Krzyśku, dziękuję Ci bardzo za pytanie. Ja tu odpowiem może troszkę omijająco, ze względu na to, że tych leków mógłbym tutaj wymieniać, może które bym chciał, które bym nie chciał, natomiast ja i tak uważam, że za każdą, czy to procedurą, już nie mówiąc o leku, wprowadzonym nowym do systemu powinno iść cykliczne szkolenie, czego mi bardzo brakuje. Te umiejętności, te lista leków i kompetencji, które możemy wykonywać, no w ostatniej nowelizacji nie weszły, co prawda, mimo że tam miały być właśnie notabene leki, miały być presory, miały być leki zwiotczające, których notabene później się wykreślili, no i może kurczę takie RSI, ale bez RSI, czyli RSI, ale bez zwiotów jednak, bo temu ratownikowi te zwioty dać to raczej kiepsko. Można by było na wielu aspektach tutaj się skupić, czy mówimy o kwestiach przeciwbólowych, analgosedacyjnych, o ketaminie. Presorów brakuje, myślę, w ZRM-ach, w wielu sytuacjach by się przydały. Natomiast myślę, że no, czekamy też na ukonstytuowanie się już ostateczne samorządu ratowników i mam nadzieję, że w tych zagadnieniach tutaj będą poczynione prace, ale myślę, że niezależnie co byłoby wprowadzone, musiałyby iść za tym szkolenia takie przygotowawcze, typu najpierw przygotujmy zespoły, a potem to wprowadźmy, ale też już teraz zbliżając się do meritum, żeby nie było tak do końca omijająco, ja bym bardzo chciał ketaminę, jeżeli chodzi o śląskiego sanitariusza, jak pytasz, to myślę, że bardzo chciałbym ketaminę i to myślę, że jest taki jeden z nielicznych leków, już nie mówiąc o oczywiście, bo jest bardzo często podnoszony kwas traneksamowy, którego notabene do dzisiaj nie ma, wszystkie badania mówią o jego skuteczności, więc odpowiadając Krzysiu na Twoje pytanie, kwas traneksamowy i ketamina. Tu pani Izabela dodaje od siebie, pani Izabela Gnielka, Exacyl na zespołach S, ale w P też by się przydał. Tak więc dokładamy do wypowiedzi naszego zacnego dzisiejszego gościa zdanie pani Izabeli i przeglądam tak zwanym szybciorem, drodzy Państwo, wszystkie Wasze komentarze. Jeżeli pojawiło się jakieś pytanie, którego ja teraz nie widzę, albo komentarz, który musi się znaleźć, drodzy Państwo, w naszej rozmowie, to proszę raz jeszcze przypomnieć, bo nie ukrywam, że kiedy pojawia się mnóstwo wpisów, mnóstwo ciekawych spostrzeżeń z Państwa strony, co cieszy nas oczywiście, to te technikalia mocno przytłaczają. Krzysztof napisał ketamina i teksa, niech się zjawi w naszych ambulariuszach, prawda? Tak. To odpowiadając na pytanie Krzysia, ja osobiście, jeżeli personalnie padło pod śląskiego sanitariusza, to ja bym widział te dwa leki, żeby były i fajnie by się tutaj je dawkowało tym naszym pacjentom. Pan Bogdan pozdrawia raz jeszcze, drodzy Państwo, to wiedza i pokora oraz szkolenie. Szkolenie to tworzy dobrego ratownika. Tomek, chylę czoła, to takie miłe słowo, które z pewnością, drodzy Państwo, przyda się naszemu gościowi, żeby tworzyć kolejny content, nie tylko jako autor kolejnych publikacji, ale również ratownik, kolega po fachu i akademik. Pan Michał Grab napisał, ketamina i Exacyl zdecydowanie powinny się znaleźć w naszych kompetencjach, to zdecydowanie podniesie poziom udzielania naszych świadczeń u pacjentów w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Dziękuję za Pański komentarz. O tym mówił m.in. pan dr Tomasz Ilczak w trakcie konferencji w Krakowie, gdzie mieliśmy okazję być, słuchać m.in. o ringu, o ketaminie, tam było za i nawet przeciw, wraz z panem Pawłem, przypomnijcie mi nazwisko pana Pawła, i była dyskusja na temat, czy ketamina tak, czy ketamina nie, ale jak środowisko samo wskazuje, ewidentnie te dwa preparaty powinny się znaleźć w naszym ambulariuszu. Panie Tomaszu, drogi,
czas odnieść się do literatury, z którą chciałbyś, oprócz książki twojej, którą polecamy, na pewno tak, chciałbym, żebyś nas zostawił jeszcze dzisiaj z czymś takim must have, jeśli chodzi o literaturę. Powiedz mi proszę cię, co by to takiego było? I pan Paweł Kukla, tak pani, jest pani Gaba z nami. Pan Paweł Kukla, przepraszam, wypadło mi to nazwisko, ale są niezawodni widzowie i słuchaczki w tej kwestii Wicki. Tak więc bardzo pani Gabo dziękuję. Jaka literatura jest według ciebie rekomendowana z twojego doświadczenia? Jaką byś ty widział pośród biblioteczki naszych ratowniczych? To ja przygotowałem jedną taką też propozycję, która myślę, że jest też uniwersalna, której jestem ogromnym fanem, bo też tutaj zgłębiając gdzieś te tajniki prawne naszych możliwości i działań, to też oczywiście pomimo tego, że to są zalecenia, ale to są aktualne wytyczne resuscytacji. Mam też w formie takiej bardzo małej, w ogóle Michał, dziękuję, oddam Ci kiedyś, jak ogarnę, takie podsumowanie małe, czyli nie pełna wersja wytycznych, gruba, tylko i wyłącznie tego typu taka książkowa notabene wersja z wszystkimi infografikami, z tymi, co w wytycznych przed rozdziałem jest jako podsumowanie i dopiero później jest rozwinięte każdy z tych aspektów już później tak pełnoprawnie, więc wytyczne resuscytacji 2021 może wydawać się błahe, natomiast ja mając tą przyjemność pracując ze studentami, to też widzę na tym poziomie akademickim, że mamy gotowe narzędzie, którym są wytyczne, a z tym przeczytaniem to tak nie zawsze się temu studentowi chce, nie? Natomiast wiele odpowiedzi tutaj możemy znaleźć. To jest literatura, którą można publicznie otrzymać, można sobie ją zakupić, a dla tych może nie leniwych, bo to brzydzi powiemy, natomiast można spokojnie PDF-y pobrać ze strony Polskiej Rady Resuscytacji w pełni darmowe, można sobie podrukować, posklejać i też taką książkę mieć, albo PDF-y na komórce, z czego często korzystam, można wyszukiwać po słowach, więc w jakichś tam sytuacjach też się przyda. Drugą pozycję książkową, którą mam, jest o tyle trochę gorsza, bo jest niedostępna i z tego co wiem, od dawna nie jest już planowany gdzieś tam dodruk, ale nie byłbym sobą, gdybym jej nie zarekomendował. To słuchajcie, w zaminowanym terenie, książka Igora Żmudki, który tutaj już był też przytoczony, objawy chorobowe, uróżnicowanie w praktyka ratownika medycznego, taka gruba. Ja z Igorem wiele lat się znam, zresztą jesteśmy przyjaciółmi, wiele lat razem przejeździliśmy, kursów wiele przeprowadziliśmy, więc tutaj pozwolę sobie dygresję rzucić, że tak kiedyś mu powiedziałem, że po otwarciu tej książki, ona ma, żeby nie być gołosłownym, 571 stron, to chłopi chyba mają mniej. Natomiast śmiałem się tak przekornie, że to się nadaje tylko do podtrzymywania okna, żeby się nie zamykało. Natomiast tak całkiem poważnie jest tyle praktycznej wiedzy ze stanów tych takich internistycznych, do których myślę, że z 80% wizyt zespołu ratownictwa medycznego jest, szeroko pojętej diagnostyki różnicowej. Natomiast też ją przytaczam nie bez przyczyny. Książka nie jest dostępna, ale myślę, że forma, nad którą Igor pracuje i ja też mam nadzieję drobną cegiełkę do tego dołożyć, będzie Wam bardziej odpowiadała i będzie publicznie dostępna, ale na to trzeba troszeczkę poczekać. I nie chce mi się biec teraz do drugiego pokoju, ale ostatnio z tych publikacji Tomka Ilczaka, obydwie pozycje, procedury zarówno te przedszpitalne, jak i wewnątrzszpitalne, Tomasz chylę czoła, super prace, również w bardzo przejrzysty sposób opisane i zilustrowane. No i również duża książka, do której bardzo często wracam, ona już w ogóle ma strony poniszczone i trzeba będzie chyba albo nową zamówić, albo je jakoś tam ogarnąć, no to Medycyna przedszpitalna w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, taka duża, żółta książka, która również jest, myślę, taki must have każdego, nie tylko studenta ratownictwa medycznego, przyszłego adepta, jak również stricte ratowników medycznych pracujących w systemie, też jest kilkanaście rozdziałów bardzo szeroko rozpisanych, już też stricte przez praktyków, przez czachów, przez lekarzy medycyny ratunkowej, lekarzy chemstych, takich, ja to tak mówię, stricte inwazyjnych, więc w zasadzie miały być 3, a chyba wpadło Igor Żmudka, wytyczne, 2 części pana doktora Ilczaka i medycyna przedszpitalna w Lotniczym Pogotowiu. 5 książek, must have.
Dziękujemy bardzo, bardzo się cieszę, że zostało to wymienione, wybrzmiało, nagrane i będzie można sobie to odsłuchać i wstępnie znowu się tym zająć, wrzucić na warsztat ratowniczy. Pani Izabela napisała, że to już wiemy, o czym będzie aplikacja. To jest tylko małe ziarenko. Ale myślę, że jeżeli się ukaże, to też nie bądź gołosłownym, ale będzie fajne. Dobrze. Tomasz, chciałbym, żebyś zastanowił się odrobinę nad małym podsumowaniem, zamknięciem naszej dzisiejszej audycji, a ja bym chciał Państwu zakomunikować z największą przyjemnością. Będzie mi niezmiernie miło i bardzo Państwa zapraszam do tego. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Do kolejnej audycji w NT Live, która jest na dzień dzisiejszy zaplanowana. Czy pojawi się jedna wcześniej? Tego nie wiem, bo jesteśmy trochę w rozjazdach znowu, ale też musimy pracować, więc nie wiem, czy się uda. Ale na tę chwilkę, na dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, zapraszam Państwa do kolejnej audycji 11 grudnia o godzinie 19. Państwa i naszym gościem będzie pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych, pan Tomasz Darocha, z którym porozmawiamy sobie o hipotermii i o czym jeszcze? O hipotermii w medycynie przedszpitalnej i nie tylko. Nie wiem, czy Wam się ta propozycja podoba. Napiszcie w komentarzach, czy jesteście za. Już, drodzy Państwo, przygotujcie sobie pytania do pana doktora, do pana profesora. Będzie nam niezmiernie miło zadać te pytania. Czekamy na Was bardzo mocno. Jeżeli pojawią się osoby, które nie będą mogły być z nami, a chciałyby te pytania zadać, to stworzymy taką przestrzeń. Na taki bardzo fajny pomysł wpadła prowadząca profil na Instagramie Kobieta w karetce, która powiedziała: słuchajcie, stwórzcie adres, stwórzcie miejsce, gdzie możemy wysyłać pytania do Waszych gości wtedy, kiedy nie możemy Was oglądać. Tak więc Pani Jagodo, pięknie dziękuję za Pani pomysł i mam nadzieję, że te osoby, które nie będą mogły być z nami w trakcie audycji, z której gościem będzie pan profesor Darocha, te pytania będziemy mogli zadawać. Tak więc chylę czoła przed kobietą w karetce, bardzo serdecznie dziękuję i panu profesorowi też dzięki wielkie za to, że się zgodził przyjąć zaproszenie do NT Live. Dla mnie naprawdę fajna sprawa, bo nie było to łatwe, długo żeśmy na to czekali. A ty co ty na to, Tomasz? Może być, czy nie może być? Tak, z panem doktorem, a już obecnie belwederskim panem profesorem współpracowaliśmy parę razy, głównie na płaszczyznach chemsowych dysponowanych do nas z zespołów, także pełen profesjonalizm. Ja już sobie datę spokojnie muszę też wpisać w swój kalendarz, także chylę czoła przed wiedzą, przed osiągnięciami, które pan profesor, zwłaszcza w dziedzinie hipotermii, o której Jacku mówisz, będzie dosyć dużo mówione. Także rekomenduję z czystego serca i z pełnym sumieniem, szczerze. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że uda się gdzieś, Tomasz, tobie gdzieś udostępnić za pośrednictwem twoich profili społecznościowych i na Facebooku, i na Instagramie. Pan Bogdan napisał, że nareszcie, no tak, zajęło nam to trochę czasu, panie Bogdanie, ale my się naprawdę staramy. Jesteśmy małym projektem, raptem 3,5 roku w internetach, chociaż już nie wolno mi używać tego stwierdzenia, ale cieszę się, że to, co robimy, Państwu się podoba i przypada Wam do gustu. No to dobrze, podsumowania czas przyszedł. Niestety trudno się z Państwem jak zwykle rozstawać, co zawsze dajemy na to dowód, ale trzeba podsumować, trzeba zamknąć audycję, jak się rozpoczęła, no to trzeba ją zamknąć. No to jakie jest podsumowanie naszego gościa odnośnie dzisiejszego spotkania, może książki, może jakieś dodatkowe przemyślenia, które nie padły w trakcie naszej rozmowy? Jak słowa książki mówią, że nic nie może wiecznie trwać przecież. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie, no to tematycznie, jak mówiliśmy o drożności dróg oddechowych, to pamiętajcie, szanowni państwo, przytaczając jeszcze raz słowa Igora Żmudki, róbmy wszystko, co potrzeba, nie wszystko, co można. Pacjent potrzebuje tlenu, niezależnie od metody, która jest mu dostarczana. Jedyne, do czego mogę Państwa zachęcić z mojej działki, to do doskonalenia. Wiem, że pojawia się wiele już kursów z zakresu drożności dróg oddechowych, na które wszystkie i każda z osobna serdecznie polecam, ponieważ zwiększanie tych umiejętności i ciągła, jak to w KPP, recertyfikacja, czyli cały czas podnoszenie swojej jakości i cały czas działanie na tych płaszczyznach pozwoli nam utrzymać te procedury na stałym poziomie, no i tylko dlatego i tylko wtedy będziemy mogli w pełni profesjonalnie i bezpiecznie naszego pacjenta
zabezpieczyć. To myślę, to tak słowem podsumowanie, jeżeli chodzi o tematykę dróg oddechowych. No i ogólnie też pragnę Państwu serdecznie podziękować i za pytania, które padały, za bardzo miłe słowa. Tutaj ja mam taką możliwość, że widzę wszystko, więc każdego z osobna i Was wszystkich serdecznie pragnę pozdrowić. Dziękuję za to, że też byliście. I Jacku, Tobie też dziękuję, no przede wszystkim, bo jak mówiliśmy, że książka powstawała 8 lat, płodziła się przez 9 miesięcy, to ja też nie pamiętam, kiedy myśmy się już pierwszy raz zgadali na spotkanie, które dzisiaj na szczęście miało miejsce, więc dla mnie jest to też ogromny zaszczyt. Było bardzo miło spędzić już te blisko 2,5 godziny wspólnie. Dyżur nie był ciężki, więc przeszło w miarę fajnie. Bardzo dziękuję zarówno Tobie, zarówno wszystkim widzom NT Live, za wszystkim widzom, którzy też zadawali pytania. No i taka osobista, taka popudrowanie na sam koniec, Jacek. Nie przestawajcie, zapraszajcie ludzi i zmieniajmy wspólnie wszyscy tą medycynę ratunkową przedszpitalną do przodu i dyskutujmy o problemach i o nowych rozwiązaniach. Bardzo serdecznie, Tomasz, dziękuję. To była naprawdę wielka frajda. Cieszę się, że dzięki pani Karolinie Siewior, dzięki Kindze Jarząbek, dzięki tym wszystkim fantastycznym paniom z redakcji Na Ratunek, ale też w akcji, bo wiemy, że pani Kinga uwielbia ten swój dział. Jesteśmy bardzo Państwu wdzięczni za to, że umożliwiliście nam spotkanie z Tomkiem, gdzie wzięliśmy wspólnie na warsztat dziennikarski książkę, która z pewnością na stałe zapisała się już w tak zwanym must have biblioteki. I Ty też, Tomasz, rób swoje. Niech dobre rzeczy w ratownictwie dzieją się dzięki pracy takich osób jak Ty, ale też zarażaj innych tą swoją radością eksploracji ratowniczego świata i tych naszych studentów. Zaopiekuj się nimi tak, jak tylko najlepiej potrafisz, bo w przyszłości tak naprawdę pracujemy nad kadrą, która przyjedzie do nas i nami się Fajnie, żeby wiedzieli, jak podpiąć elektrody do EKG i ja to zawsze mówię, że jak będę miał NZK, to możecie tej klaty jako taką może nie cisnąć, ale jakby mnie ktoś tam pocałował i przewentylował, to byłbym wdzięczny. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moim i Państwa gościem w odcinku o drożności dróg oddechowych w praktyce ratownika medycznego był sam autor, Tomek Zaborowski, śląski sanitariusz. Było mi niezmiernie Cię, Tomek, dobrze widzieć tutaj w naszym studio. Państwu dziękuję za uwagę, za dobre słowa. Już 11 spotkanie z panem profesorem Darochą, a później, drodzy Państwo, jeszcze 2 bardzo wyjątkowe odcinki. Jeszcze dzisiaj o nich nie będziemy mówili, żeby dopiąć wszystkie szczegóły, ale prawdopodobnie 22 grudnia i potem chyba 28 czy 29. Ja już teraz nie pamiętam, ale chciałbym, żebyście z nami byli również na koniec tego roku, bo zapowiadają się 2 fajne audycje, które z pewnością Państwu przypadną do gustu. Ja mam takie nadzieje. Zachęcam, napiszcie opinię o NT Live, czy to się Wam podoba, czy chcecie iść gdzieś w tym kierunku dalej z nami. Te opinie można zamieścić w naszym Facebooku, czy opinia krytyczna, konstruktywna krytyka, jak najbardziej niech ona tam wybrzmi, co byście chcieli zmienić, co poprawić, co robić nadal, a czego też nie robić, będzie dla mnie ogromnie ważną informacją zgodnie z zasadą feedbacku, o których dzisiaj żeśmy rozmawiali. Drodzy Państwo, Państwa i moim gościem był śląski sanitariusz nazwany dawno temu przez swoich rodziców Tomasz, nazwisko Zaborowski. Ja nazywam się Jacek Borowek, a to była kolejna audycja Nurdis Tryget NT Live, którą z największą przyjemnością dla Państwa dzisiaj poprowadziłem. Dobrej nocy, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Kłaniam się, na razie, cześć, dzięki. Cześć.